Cześć, witajcie na 58. edycji Talk for Devs. Eventu, który organizujemy już 58 raz, natomiast tak naprawdę pod nazwą Talk for Devs drugi raz. Wcześniej ten event nazywał się IT Akademia JLabs. Może tak troszkę przybliżę Wam, czym był sam event. Generalnie organizujemy to wydarzenie w dwóch miastach, i w Krakowie, i w Warszawie. Jest cykl prelekcji, który odbywa się naprzemiennie. Tak naprawdę prelegentami są specjaliści w danych dziedzinach. Dbamy o to, żeby też tematy, które się pojawiają, były też dla Was atrakcyjne. Tak naprawdę wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Tak było od samego początku, od 2014 roku, kiedy zorganizowaliśmy pierwszy ten event. I tak jest do dzisiaj. Taka nowość, która nie była na samym początku wprowadzona, tutaj to wprowadziliśmy dopiero od jakiegoś roku. Jest udostępniany stream na żywo, także witam też serdecznie wszystkie osoby, które są z nami online. I co? Tak naprawdę nie byłoby Talk for Devs i wcześniej IT Academy, gdyby nie JLabs i gdyby nie ludzie, którzy założyli firmę i którzy działają i którzy mieli potrzebę w tym 2014 roku, aby stworzyć taką przestrzeń do wymiany wiedzy i do dzielenia się wiedzą i swoim doświadczeniem. I pewnie kilka przynajmniej osób, które są tutaj obecne na sali, i też osoby, które są z nami online, pewnie kojarzą naszą firmę JLabs. Natomiast tym, którzy spotykają się z JLabs po raz pierwszy, to może taka krótka wzmianka o tym, czym się działamy, czym się zajmujemy i jakby w jakim obszarze działamy. Powstaliśmy tak naprawdę w 2008 roku. To jest firma, która powstała z inicjatywy dwóch inżynierów. Założenie było takie, że jest to firma stworzona przez inżynierów dla inżynierów, więc od samego początku skupialiśmy się na mocnym takim backgroundzie technologicznym. Stąd też sam Talk for Devs i samo to wydarzenie. Od 2010 roku istnieje marka JLabs, bo już od 2010 roku zarejestrowaliśmy spółkę pod nazwą JLabs. W 2013 roku było 13 inżynierów. To była firma, która powstała z inicjatywy dwóch osób. Po tych 5 pierwszych latach mieliśmy 50 inżynierów na pokładzie. A w 2014 roku właśnie pojawiła się IT Akademia. I właśnie była już tutaj ta przestrzeń do dzielenia się wiedzą, do wymiany doświadczeń. W 2015 roku, to jest akurat rok, w którym ja też dołączałam do JLabs, powstało biuro w Warszawie i to było już nasze drugie biuro. Rok później biuro w Monachium. Na ten moment mamy 3 lokalizacje: Kraków, Warszawa i właśnie biuro w Monachium. W 2016 roku przekroczyliśmy liczbę 100 inżynierów. Myślę, że to też był powód, dla którego też w 2017 roku otrzymaliśmy diament Forbesa. A rok później, 2018 rok, zamykaliśmy z liczbą 250 inżynierów na pokładzie. W 2019 roku działania firmy też zostały docenione, bo otrzymaliśmy gazelę biznesu. To, czym się zajmuje JLabs, to działamy przede wszystkim w obszarze outsourcingu IT i wspieramy tutaj firmy zarówno w dostarczaniu kompletnych zespołów, ale także pojedynczych specjalistów, ale także całych projektów realizowanych w modelu agile'owym. I takie główne nasze specjalizacje i to, w czym my działamy, to przede wszystkim Java, Python,
też rozwój developmentu w obszarze technologii frontendowych, ale też działania związane z zapewnieniem jakości, czy projekty związane tutaj z mikroserwisami i w tych technologiach działamy. To tak bardzo pokrótce. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to jesteśmy. Także po prelekcjach można gdzieś do nas zagadać, zapytać, jeżeli macie taką ochotę. Natomiast ja już teraz serdecznie zapraszam na pierwsze wystąpienie. Przed nami będzie Michał Jankowski, który opowie trochę więcej o sztucznej inteligencji. Zapraszam do uważnego słuchania, bo na koniec prelekcji będzie taki mały, powiedzmy, konkurs mikołajowy, więc zapraszam, oddaję teraz głos Michałowi. Dzięki. Jeszcze szybko się przełączamy. Dobra, z tyłu widać? Super, to zanim zaczniemy, szybkie pytanie. Kto z obecnych tutaj osób, no na streamie będzie trochę trudniej sprawdzić, oglądał kiedyś Star Treka? Oj, mamy dużo doświadczonych deweloperów. Dlaczego pytam? Wrócę do tego tematu za chwilę. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałem was zaprosić na przygodę z AI-em, pokazać wam, jak dosłownie w łatwy sposób możemy ten AI wdrożyć do naszych aplikacji. Zobaczycie, że świat się tak diametralnie ruszył do przodu w porównaniu do kilku ostatnich lat, że dodanie nawet bardzo skomplikowanych rozwiązań AI-owych do naszych aplikacji to jest dosłownie kilka linii kodu. Krótko o mnie. Słuchajcie, ja przyjechałem do was z Wrocławia, pracuję w firmie Objectivity, tam jestem technical architektem. Od czasu do czasu jeszcze dewelopuję, ale coraz rzadziej. Rozwijam taki drobny startup u nas w firmie zajmujący się low-codem, ale to fajny temat na piwo później. Oprócz tego sporo podróżuję, trochę piszę na swoim blogu o technologiach. No i rozwijam też swój drobny projekt mobilny o nazwie Kado. Oprócz tego jestem Microsoftem MVP z Azura, ale słuchajcie, to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj skupmy się na AI-u, skupmy się na Cognitive Services. Chciałbym wam pokazać, że taki pierwszy krok do świata AI, który możemy wykonać, dość łatwym krokiem do zrobienia jest właśnie wykorzystanie tej usługi. I to jest właśnie, chciałbym wam ją dzisiaj przedstawić i oprócz tego chciałbym wam pokazać, że my musimy trochę zmienić mindset. Patrzenia na AI, patrzenia, co możemy zrobić w naszych aplikacjach. Szybka rozgrzewka przed konkursem końcowym. Słuchajcie, kto z was pracował w Azurze? Mało. A kto w ogóle ze świata .NET? Ojejku. No to Cognitive Services, jak zapytam, to pewnie jeszcze mniej rąk będzie. O, są dwie osoby. Ale to nie ma problemu. Słuchajcie, tam są też endpointy, które przyjmują klasyczne JSON-y, a podobno to jest język uniwersalny. Jak dzisiejsza krótka agenda na dzisiejsze spotkanie, to generalnie chciałbym pokazać wam why, czyli przedstawić wam, dlaczego sądzę, że to jest dość temat interesujący. Potem pokazać wam, co możemy zrobić i na sam koniec jak. I zacznijmy od tego why. Co to jest sztuczna inteligencja? Jeżeli chcielibyśmy ją jak najprościej zdefiniować, to jest pewnego rodzaju iluzja. To jeżeli popatrzymy na te algorytmy, na te metody, które my obecnie wykorzystujemy, one istniały od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Zmieniła się trochę percepcja do tego i zmienił się sposób i łatwość, jak można wykorzystać. Więc sztuczna inteligencja to jest taki pewna iluzja, pewien twór, który pozwala nam w naszych aplikacjach, w naszych rozwiązaniach wprowadzić coś takiego, co udaje człowieka. Nazwijmy to, udaje człowieka, bo próbuje zasymulować tego człowieka. Super by było, gdybyśmy rozmawiając z naszą aplikacją, nie mogli poznać, że po drugiej stronie jest człowiek. W sumie dużo do tego nie brakuje.
Natomiast żebyśmy nie mogli tego poznać, no to ta nasza sztuczna inteligencja powinna nam tak jakby podpowiadać w podejmowaniu decyzji, czyli je w odpowiedni sposób uzasadniać. Jeżeli widzi nas, rozmawia z nami, słyszy nasz dźwięk, słyszy nasz głos, ogląda różnego obrazki, powinna je rozumieć, powinna je potrafić zinterpretować, powinna powiedzieć, co na nich jest i w ogóle jeszcze super by było, jak wyczuje kontekst. I ostatni, końcowy element to jest interakcja, bo to jest taka wisienka na torcie, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta sztuczna inteligencja była praktycznie nierozpoznawalna, no to ona musi wchodzić w interakcję z człowiekiem. Musi udawać nas samych w taki sposób, że to jest prawie nie od odróżnienia. I czy my możemy widzieć wartość tego? Bo generalnie, jeżeli popatrzycie, co dzieje się na rynku, to wszyscy implementują gdzieś sztuczną inteligencję. To jest moda w sumie, ale z modą jest to, że ona się pojawia, ona przenika. Było dużo rozwiązań technologicznych, które pojawiły się, za kilka lat zniknęły. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji możemy zobaczyć jej wartość. Tu jest kilka przykładów i słuchajcie, ja bym nie chciał się skupiać na konkretnych przykładach, natomiast zobaczcie, jaką one wartość dla nas ludzi, dla tych firm przyniosły. Pierwszy przykład, tam został zaimplementowany bot do pomocy przy pewnym procesie w Radzie Miasta. I generalnie ten proces został skrócony z 2 tygodni do 90 sekund. Dużo. W drugim przypadku sztuczna inteligencja została wykorzystana, żeby zmniejszyć ilość pomyłek o połowę. 50%. Popatrzcie, to są naprawdę duże liczby. W trzecim przypadku w kompanii, w firmie, która przygotowuje różnego rodzaju studnie, tam zwiększono poziom bezpieczeństwa i zwiększono pewnego rodzaju wydajność tych operacji poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji. Czasami zobaczycie na przykładach, że te akcje mogą być dosłownie niewielkie, a przynoszą nam poprawę bezpieczeństwa, poprawę efektywności, zmniejszenie kosztów, bo oczywiście jeżeli mówimy o pewnej wartości dodanej, to możemy też patrzeć na koszty. Ale słuchamy bardzo dużo pozytywnych rzeczy o sztucznej inteligencji. Natomiast ja bym wam chciał też pokazać pewne przykłady negatywne, żebyście też byli przygotowani, że ten temat ma dwie strony medalu i to nie jest takie proste. Jeżeli my podejdziemy do pomysłu, że chcemy wdrożyć sztuczną inteligencję w naszej firmie, największy błąd, jaki możemy popełnić, to jest zebranie wszystkich danych i powiedzenie, OK, tu jest 100 kolumn w Excelu, zróbmy z tego sztuczną inteligencję. Zróbmy rozwiązanie, które będzie bazowało na tych danych, których my mamy i spróbuję coś z tego wyciągnąć. Wydaje się kierunek prosty, zbieramy dużo, możemy wykorzystać. Dużo nas to nie kosztuje, bo już to mamy. Natomiast w tym przypadku te dane, które my mamy, one są dla nas kotwicą. One nas trzymają w tym punkcie, w którym my jesteśmy i nie pozwalają nam dostrzec rzeczywistej wartości albo pomyśleć nad problemem, który chcemy rozwiązać. Aby zrobić to poprawnie, my powinniśmy zastanowić się, jaką my wartość chcemy wnieść do firmy z sztuczną inteligencją. Zastanowić się, w czym ta sztuczna inteligencja może nam pomóc, co chcemy osiągnąć. Wtedy zastanówmy się, jakie my rozwiązanie chcemy zastosować. Mając rozwiązanie, algorytm, mając ten element, możemy zastanowić się dopiero wtedy, jakie my dane potrzebujemy. I tu już jesteśmy blisko tych danych, które mamy w Excelu. Wystarczy następnym krokiem oczywiście jest sprawdzenie, czy te dane, które my potrzebujemy, czy my je mamy. Jak okaże się, że mamy, to jest super, jest przynajmniej prosto. Jak nie, to musimy zastanowić się, jak je zbierać. Nigdy odwrotnie. Kolejną rzeczą przy sztucznej inteligencji jest człowieczeństwo. Słuchajcie, to jest temat rzeka, etyka, jak w każdym biznesie. No i ta sztuczna inteligencja pomału staje się taką naszą nową rewolucją przemysłową. Patrząc na dane statystyczne, 30% obecnie zatrudnionych osób obawia się o swoje miejsca pracy właśnie ze względu na sztuczną inteligencję. Dodatkowo 50% tych osób w ogóle nic nie robi z tym tematem. Nie uczy się, nie rozwija, nie szuka nowych możliwości. I tutaj dużo zależy od was, od nas, w zasadzie od wszystkich osób, które są powiązane z technologią, na jakim poziomie pozwolimy, żeby ta sztuczna inteligencja weszła do naszych rozwiązań i jak dużo w
taki wpływ tej naszej automatyzacji będzie do tego, co my budujemy. I oczywiście technologia jest z jednej strony dość bardzo nieograniczona, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania. Z drugiej strony musimy myśleć, że tą technologię będą wykorzystywały inne osoby i pojawi się problem etyczny. I chciałem wam podać przykład życia. Słuchajcie, z mojego życia historia pewnej paczki. Co to? Jak każdy z was pewnie zamawia kurierem różnego rodzaju rzeczy, czasami wam zależy na przesyłce, no tak jak w tym przypadku. Coś zamawiałem w piątek, w sobotę, generalnie na stronie sklepu było dostarczymy w poniedziałek po 18. No, problem rozwiązany, nie muszę się zastanawiać, czy do domu, czy do firmy, kurier przyjedzie do domu, bomba. Problem się pojawił koło godziny 1 w poniedziałek. Kiedy dostałem SMS-a, nie ma nikogo w domu, to była dobra wiadomość, przynajmniej byłem pewny, że nic się nie dzieje. A druga wiadomość była, nie dostarczyliśmy paczki, mimo że była wykupiona usługa, że ta paczka ma dotrzeć po 17 i po 18, generalnie wieczorem. I wiecie, co w takich sytuacjach się dzieje? No, człowiek od razu się wkurza. No, generalnie, jeżeli komuś zależy na tej przesyłce, no to tu się pojawia coś i mówi, dobra, trzeba znaleźć jakąś ofiarę. Najczęściej ta ofiara to jest pani po drugiej stronie telefonu, do której się dzwoni z prośbą o dobre rozwiązanie problemu. No i tam mi odezwał się bot. Odezwała się sztuczna inteligencja. Od razu badam na twarzy, bo to jest rozwiązanie, które chciałbym zobaczyć w implementacji, jak to działa. No i humor niestety powrócił na dosyć krótki okres czasu, bo sztuczna inteligencja, jak fajnie się przywitała i poprosiła o numer paczki, gdzie to było 1, 2, 3, 4, 15, to w tym momencie ona powiedziała, dobrze, to ja ci teraz powiem, co ty mi podyktowałeś. I zaczęła mówić tak, 1, 2, 3. I gdyby skończyła na numerze, to by było super. Ale ona dalej powiedziała, to skoro ja znam twój numer tej paczki, to ci powiem wszystko, co się z nią zadziało. I nie zgadniecie, z jakim tempem ona mówiła. Dostanie się do człowieka, który mógł mi pomóc. I słuchajcie, to jest człowiek dobrem premium. Zobaczcie, potrzebuje pomocy, bo człowiek potrzebuje z człowiekiem pogadać czasem. I dostanie się do tego człowieka, to zajęło 15 minut. W głowie mówię, kurczę, kto mi nie zapłaci za ten czas? To jest coś, co dobro nieodnawialne w naszym przypadku. I ten człowiek powiedział, ale wie pan co, najszybciej będzie, jak pan zgłosi to na stronie. Ale to jest ten pewien problem. Z jednej strony to super automatyzuje, z drugiej strony, gdyby ten message był na przykład dostosowany do wieku osoby, która jest po drugiej stronie, to by było super. Dla osoby starszej to tempo jest ekstra. Dla mnie, potrafimy po głosie rozpoznać wiek, no to było trochę za wolno. Ale ja tu gadam, a tu coś wam pewnie wypadałoby pokazać. No słuchajcie, co możemy zrobić? Generalnie pomysłów i problemów jest dużo. My dzisiaj skupimy się dosłownie na wycinku. Zobaczcie, to jest to, co można w Azurze zrobić ze sztuczną inteligencją. Generalnie, jeżeli chcemy pomyśleć nad rozwiązaniem, to od nas zależy, jak głęboko i jak bardzo chcemy to wyklikać, a z drugiej strony, jak bardzo mamy potrzebę dokodować. To oczywiście zależy od problemu, który rozwiązujemy. Czasem mamy gotowe rozwiązania z pudełka, czasem musimy zrobić własny algorytm. No i to są te pytania. Po pierwsze, czy chcemy wykorzystać model, który został zbudowany? No i my w tym przypadku powiemy, że tak, i to są nasze dzisiaj Cognitive Services, gdzie pokażę wam, że też jest usługa, która pozwala w pewnym sensie to dostosować. Ale jeżeli to jest za mało, to możemy wykorzystać Azure Machine Learning, gdzie już taki pierwszy krok robimy własne modele bardziej skomplikowane. To oczywiście jest Machine Learning Studio, który pozwala nam poprzerzucać różnego rodzaju bloczki i zbudować algorytmy. Kurczę, żałuję, że nie miałem tego tula, jak robiłem doktorat z ekonomii, ale to kiedyś się liczyło w Excelu. Natomiast w momencie, kiedy to jest niewystarczalne dla nas, to my zawsze możemy zejść do samych podstaw, czyli wykorzystać rozwiązania, które pozwolą nam dostosować to rozwiązanie samodzielnie, zbudować bazę w kodzie. I to wtedy mamy czy SQL Server, już tak bazując na prosto do danych, czy jakiegoś Sparka, Hadoopa, Azure Batcha. Tego jest po prostu dużo. Więc dzisiaj mamy taki krótki wstępik do tego. I co jest Cognitive Services? To jest taka usługa, która składa się z 5 usług. To są generalnie przygotowane, wytrenowane modele, które pozwalają nam zaadresować problemy związane z widzeniem, czy z vision naszym, z mową, językiem, pewnym rodzajem decyzyjności, jak również searchem. Generalnie wizja, czyli to, co widzimy, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie osób,
Speech, czyli mowa, z jednej strony tłumaczymy to, co ktoś powie, możemy zmienić język, language, czyli tutaj różnego rodzaju analiza tekstu, czy jak ktoś pisze do nas, to ma dobry humor, czy ma zły humor, różnego rodzaju boty, Q&A makery, rzeczy związane z decyzjami, fajny element personalizer, który może dostosować content do strony, do waszych zachowań, do waszych uczestników, content moderator, wrzucamy zdjęcia, nam coś podpowiada, czy są dobre, czy złe, czy choćby search pozwala zrobienie własnego binga naprawdę bardzo fajnego na stronie. Ja wam dzisiaj pokażę pierwszy przykład. O, właśnie, jest pierwsze demo. Słuchajcie, żeby zacząć z tą usługą, to generalnie jest bardzo dużo fajnych przykładów na stronie internetowej Microsoftu i tam można popatrzeć, jak to działa. I to jest takie fajne rzecz, żeby od tego zacząć. Więc generalnie, żeby to zrobić, to wystarczy, że... Czy już mam. Wystarczy, że wejść na główną stronę Cognitive Services i w tym momencie pojawiają nam się te usługi, o których ja wam mówiłem. I w większości tych usług mamy możliwość tak jakby przetestować ten produkt. Zobaczcie, ja kliknąłem Vision, pojawia nam się Computer Vision. Ja nie będę przechodził po wszystkich, bo to byśmy zjęli całą godzinę i ani linijki kodu nie napisali. W pracy nie pozwalają, to liczę, że u was kilka napiszę. I patrząc na to, tu jest właśnie pojawiają się te poszczególne elementy związane z Vision. Mamy rozpoznawanie obrazu. Generalnie nie wierzę za bardzo tym zdjęciom, które są przykładowe, więc słuchajcie, wrzucę jakieś... Oj, to jest kosmos, to nie tutaj. Czemu to nie chce ze mną działać? Wrzucę jakieś przykładowe. I co to nam daje? Generalnie, jeżeli wrzucimy obrazek do tej usługi, to dostajemy bardzo ładnego JSON-a, który nam opisuje ten obrazek. Zobaczcie, od takich rzeczy jak tagi, tu jest most brukliński. Czy on mówi, że to jest jakieś ogrodzenie z prawdopodobieństwem i co musicie pamiętać o sztucznej inteligencji? To nie są odpowiedzi pewne. To są odpowiedzi z pewnym prawdopodobieństwem. Prawdopodobieństwo bliskie jedynki nie oznacza pewności. Mamy opisane ogrodzenie, jakiś outdoor, most, patrzymy dalej na opis. Opis jest super, możemy to wykorzystać przykładowo do opisywania zdjęć. Grupa osób spacerujących na moście bruklińskim. Różnego rodzaju statystyki obrazka. To działa, jeżeli wrzucimy ludzi, zdjęcie zrobione na jednym z ostatnich wrotszarpów, to tu pojawi się dodatkowa informacja, że to jest człowiek, widzimy, kobieta jest zaznaczona różowo, mężczyzna na niebiesko, w ogóle pojawiają się, oprócz tego pojawia się określenie twarzy, jak znajdzie jakiś przedmiot, tu zaznaczone są jeszcze spodnie, no i oczywiście te same elementy pojawiają się w opisie. Na co chciałem wam zwrócić uwagę? Ponieważ ja mówię, że to jest pewnego rodzaju prawdopodobieństwo i przykład taki, ja robię aplikację do zbierania zdjęć. I słuchajcie, chciałbym zabezpieczyć się, do tego jeszcze wrócę, przed tym, żeby to nie było tak jakby miejsce na zdjęcia różnego rodzaju nieodpowiednie. I popatrzcie, tu powinno się pojawić akurat, jak mówię, tu pojawia się zdjęcie. I na tym zdjęciu mamy informację z naszej sztucznej inteligencji, która nam mówi, że to z jednej strony to nie jest zdjęcie tylko dla dorosłych, bo ono ma ten adult score 10% zaledwie, może 11%. Pojawia się pikantność tego zdjęcia jest dosyć wysoka. Pomyślcie, jak łatwy sposób można zaimplementować w waszej aplikacji, w waszym rozwiązaniu jakiś content moderator. Co ciekawe, jak patrzycie na to zdjęcie, to tu się pojawia osoba, a tu pojawia się ssak. W ogóle nie wiem, jakim cudem oni tu na to wpadają. Natomiast sztuczna inteligencja potrafi się mylić. Teraz jak wrzucę zdjęcie, to najpierw się pojawią uśmiechy na twarzy, ale słuchajcie, to jest kawałek plastiku. Patrzcie, manekin. Widzimy takie kawałki plastiku dosyć często w sklepach. Kilkanaście lat temu bardzo często one stały tak właśnie w takim stanie. Teraz już ciężko znaleźć w witrynie sklepowej manekina nieubranego.
Natomiast dla naszego algorytmu to jest typowo content dla dorosłych i bardzo pikantny. Tu mamy tych rozwiązań. Słuchajcie, ja bym nie chciał z wami przychodzić po każdym rozwiązaniu. Generalnie, jeżeli klikniecie sobie i popatrzycie, no to tu można popatrzeć różnego rodzaju, na przykład, wrzućmy jeszcze może face detection. Weźmy tu jakieś same zdjęcie z RoadSharpa. On potrafi wykryć twarz, opisać. Co ciekawe, potrafi nawet na takich małych zdjęciach stwierdzić, czy kobieta ma, albo mężczyzna ma umalowane usta albo oczy. Ja na zdjęciu nie potrafię. Stwierdzilibyście na tym zdjęciu, słuchajcie, czy ktoś ma umalowane usta albo oczy? Praktycznie niemożliwe, a to potrafi, takie różnego rodzaju rzeczy. Ale słuchajcie, nie o tym, bo ja bym chciał wam pokazać, jak my możemy zmienić trochę percepcję do tego, co my robimy oraz jak łatwo to można zaimplementować. Przykład. Ubera znacie. Uber, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo swoich pasażerów, borykał się z problemem takim, że kierowcy, którzy przewozili tych pasażerów, bardzo często się zmieniali. Oni tworzyli konto, sobie jedno, i na tym koncie kilka osób różnych jeździło. Dla Ubera to było trochę nie do zaakceptowania. No i oni wykorzystali do weryfikacji Cognitive Services. Problemem rozpoznawania twarzy osoby, jakbyśmy chcieli zidentyfikować kogoś, kto tu wchodzi, to problem nie jest trywialny, aczkolwiek już jest coraz łatwiej. Natomiast jeżeli problem ugryziemy trochę w inny sposób, że będziemy musieli tylko porównać dwie osoby, w zasadzie dwa zdjęcia, zdjęcie wzorcowe i zdjęcie osoby, którą możemy zrobić aparatem, po prostu biorąc komórkę, klikając sobie tak i mając to zdjęcie przed oczami, to już jest prostsze. Mamy login danej osoby, jesteśmy w stanie wybrać sobie element wzorcowy, to nasze zdjęcie i sprawdzić, że ta osoba jest tą osobą ze zdjęcia. I tak właśnie zostało wykorzystane Cognitive Services, jedna z usług Vision w Uberze. Jak kierowca zaczyna pracę w samochodzie, to musi po prostu nie dość, że tylko zalogować się swoim loginem i hasłem, ale również musi zrobić zdjęcie, żeby sprawdzić, że to jest ta sama osoba. Ten sam mechanizm został przetestowany na lotnisku do check-inu. Odprawiając się wcześniej, my robiąc check-in internetowy, po prostu robiliśmy sobie zdjęcie w trakcie tego procesu i była specjalna bramka, gdzie osoby, które przeszły właśnie taki check-in internetowy ze zrobieniem zdjęcia, mogły po prostu przejść. Bez sprawdzenia dokumentów, bez niczego. Popatrzcie, jak my już ufamy tej technologii w sposób dość duży. A to jest inny problem. To wtedy my musimy, jeżeli my potrzebujemy bardziej zaawansowane rozwiązania, bo tam było z tyłu pytanie, czy AI potrafi rozpoznać, czy to jest zdjęcia, to my musimy już wtedy zrobić troszeczkę bardziej własne rozwiązanie customowe. To w bankach jest fajnym problemem, jak chcą rozpoznać, czy to jest dowód osobisty, na przykład jeżeli robimy zdjęcie dowodu osobistego. Tam to się rozwiązuje na takiej zasadzie, że prosimy, żeby dowód osobisty był zrobiony pod innym kątem, jak również jest prośba, żeby rzucić ten dowód na przykład na kawałek stolika. Po co? Ponieważ to wiemy, jaki dźwięk wydaje ten kawałek plastiku, który spada na ten stolik. Więc można się przed tym zabezpieczyć, ale trzeba pomyśleć. Ale to, słuchajcie, taki sam problem był w telefonach. Jak pojawiły się pierwsze Face ID, ludzie się bali tego. Kolejny przykład to popatrzcie sobie, znajdźcie sobie grę, która nazywa się Starship Commander. To jest generalnie gra, która opiera się na wirtualnej rzeczywistości. Dostajemy takie gogle i sterujemy to głosem. To naprawdę zapiera dech w piersiach, jak widzimy połączenie wszystkich technologii w jednym miejscu, które potrafią zbudować taki super produkt. Mankament jest taki, że trzeba być ostrożnym, bo jak ktoś macha rękami, to można oberwać. No i to, co ja wam wspominałem, aplikacja, nad którą pracuję gdzieś tam w wolnym czasie, generalnie służy do zbierania zdjęć. Chciałem mieć pewność, że tam nie pojawi się zdjęcia, za które można dostać wycieczkę do takiego miejsca, gdzie patrzy się na świat niekoniecznie przez różowe okulary. No i to robi się bardzo prosto. Słuchajcie, ja lubię serverlessa. Jak ktoś mnie kiedyś widział, to wie, że jestem dużym fanem tego, więc mam postawione rozwiązanie na serverlessie, ale oprócz tego rozwiązania serverlessowego mam storage gdzie tam na zdjęcia wrzucam do tego miejsca i mam funkcję, która mi obserwuje ten element i robi moderację tych zdjęć. W momencie, kiedy wykryje coś nieodpowiedniego, daje nam znać.
że pokazuje, że po prostu, że coś jest nie do końca w porządku. I spróbujmy sobie zaimplementować. Słuchajcie, spróbujmy sobie zaimplementować ten element, w którym można pokazać, jak łatwo można zbudować takiego moderatora zdjęć. Że to jest dosłownie kilkanaście linijek kodu. Przerzucę się do Visual Studio, w zasadzie otworzę sobie puste. To jest drugi przykład dla Was. Natomiast, żeby to zrobić, ja już mam postawione Cognitive Services, bo to chwilę się stawia. Natomiast chciałbym zacząć od takiego zbudowania miejsca, gdzie mogę wrzucić te zdjęcia. Więc w Azure tym takim miejscem jest Azure Storage Account. Więc sobie to utworzymy. Startujmy na domyślnych ustawieniach, byleby to było gdzieś blisko nas. Jakiś Chopin, bo oczywiście nazwa musi być unikatowa. Damy Create'a. Mamy puste Visual Studio, tu nam się tworzy. Więc standardowo nowy projekt. Ja Wam powiedziałem, że to będzie podejście serwersowe, więc Azure Function. Odpowiednik lambdy z AWS-a. Nazwa Function App 11 brzmi dumnie. Dam Create'a. No i tu my mamy do wyboru tak jakby gotowe template'y, pod które chcielibyśmy się podpiąć. I takim jednym z tych template'ów jest Blob Trigger. Ten template działa tak, że jak coś rzucimy na bloba, to on nam automatycznie wrzuci to do naszej funkcji. Ta funkcja zostanie odpalona. Connection string name, to niech to będzie nasz, nazwijmy to zdjęcia, a może dajmy zdjęcia blob, a tu będzie folder ze zdjęciami. Damy Create'a. Tu nam już się zasób utworzył, gdzie możemy to wrzucić, więc musimy sobie dołożyć do tego jeszcze kontener, czyli miejsce, w którego my możemy wrzucić te zdjęcia. I w naszym przypadku damy go publicznego dla celów demonstracyjnych. Nie róbcie tego w domu. No i generalnie musimy to sobie wszystko pospinać. Żeby pospinać, musimy podpiąć Azure Key, czyli taki connection string. To nie to. Już myślałem, że coś się stało. Dajmy chwilkę, niech pomyśli. Funkcja jest bardzo prosta, bo zobaczcie, odpala nam się blob trigger, bierze z naszego katalogu zdjęcie i po prostu tu nam wrzuca jego rozmiar. Żeby to zaczęło działać, my musimy sobie podpiąć do local settings nasz connection string. Coś te Visual Studio na mnie się dzisiaj obraziło. Albo za dużo Java na sali. Konfigurujemy sobie ten element. No i słuchajcie, żeby to zadziałało, my musimy w zasadzie sobie ściągnąć paczkę nuggetową, bo musimy bibliotekę pobrać. Najprostszy możliwy sposób, na pewno ktoś w internecie znalazł rozwiązanie. Potrzebujemy Vision. I zobaczcie, jest gotowy element, który my po prostu bierzemy i zaciągamy, żeby to zadziałało. Tu damy OK. Ja trochę oszukam, żeby nie kopiować tych... Dobra. Nie chcę się zminimalizować. Ja wykorzystam od razu przygotowane klucze, żeby można było do tego się podpiąć. I w tym momencie co my musimy zrobić? No generalnie musimy mieć w jakiś sposób wiedzieć, gdzie my strzelamy. No to potrzebujemy te dwa nasze klucze. No i teraz musimy skonfigurować sobie ten element AI. Czyli do tego wykorzystujemy Computer Vision Client. Tworzymy sobie nowego.
Teraz w środku musimy podać do niego credentiale, czyli New API Service Credential. Tu wstawiamy sobie nasz subscription key. Trafić nie mogę. No i musimy jeszcze podać endpoint. Jedna trzecia pracy za nami. Kolejnym elementem, jeżeli my mamy zdefiniowany nasz endpoint, to musimy powiedzieć, z jakich my feature'ów chcemy skorzystać. Visual. Po co to jest ta lista feature'ów? No generalnie patrząc na te poszczególne podusługi, to my możemy powiedzieć, że my chcemy, tak jak w moim przypadku, dowiedzieć się, czy to jest content dla dorosłych, czy to jest na przykład jakieś pojawiają się twarze, czy to może tagi. Generalnie wrócę do tego przy temacie pricingu, natomiast w Azure to zostało zoptymalizowane i my zamiast strzelać kilka razy do różnych endpointów, możemy strzelić raz, prosząc go o podanie nam informacji na ten właśnie różny temat. No i ostatni element to jest dostanie naszego wyniku, czyli strzał do endpointa. Czyli client, analyze image, async. No i tu pojawia się problem, bo my powinniśmy dostać URL, natomiast tu nie mamy tego URL-a, bo mamy stream, więc to możemy sobie zmienić na cloud blob. O, to nam się pojawi wtedy błąd, że nasze logowanie nie działa. Natomiast dzięki temu możemy dostać się do naszego obrazka. Oczywiście jest to synchroniczne, więc jeszcze zrobię jedną bardzo brzydką rzecz, którą też nie powinniśmy robić. No i generalnie, popatrzcie, to jest kilka linii kodu. Zrobiłem klienta, podpiąłem się, wysłałem obrazek. Teraz uruchomię debugowanie i jednocześnie do tego naszego storage'a wrzucę któryś z obrazków. To jeszcze się buduje. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Startuje nam funkcja, już jesteśmy w naszych obrazkach. Generalnie robimy uploada. Musimy chwilę poczekać na funkcję. I dajemy upload. Jeżeli wszystko zadziałało, nam Visual Studio powinno w pewnym momencie... pojawił się breakpoint. Bardzo dobrze. Słuchajcie, funkcja wykryła, że pojawił się obrazek w naszym blobie, została wykonana i popatrzcie, tym naszym rezultatem, w naszym rezultacie dostajemy odpowiedź na te kategorie, które my zaznaczyliśmy. Czyli my zaznaczyliśmy, żeby nam to podał kategorię i podał, a co ja prosiłem, jeszcze chyba adult content. Nie, żeby on nam oznaczył tagi. To w ogóle coś dziwnego zrobił. To jakiś mają błąd, bo generalnie przy takim requestie powinien nam zwrócić informację czy to zdjęcie jest dla dorosłych, czy nie, czy tam pojawiają się tagi. No, spoko. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, ale fajnie, dobra. Dziwne. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy usługi chmurowe, to trzeba na to uważać, jeśli chodzi o cenę. No to zobaczcie, tu jest ten pierwszy element, zaczynamy z darmowej półki, czyli mamy 5000 transakcji za darmo i to na początek jest OK, nie jest to dużo. Potem jeżeli robimy tak jak ten nasz endpoint, który wam pokazywałem, jak się buduje te feature'y, no to tu się pojawia właśnie pricing pod ten każdy z feature'ów. Więc zobaczcie,
W zależności od tego, jaki my wybierzemy feature do rozpoznawania, tyle musimy za to zapłacić. Są tańsze, typu na przykład tagi, twarz albo tym podobne rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy, żeby nasze zdjęcie zostało opisane, to zapłacimy za to drożej. Jest, oczywiście jak wybierzemy kilka, no to się nam sumuje. No i tam takim drobnym drukiem jest napisane, że maksymalnie do 10 transakcji na sekundę. To też już pokazuje, że to się trochę gorzej skaluje. Jeżeli chcielibyśmy to wyskalować, żeby to działało szybciej, mamy dwie opcje. Albo robimy więcej takich usług, albo prosimy Microsoft o podniesienie limitów. No i to jest właśnie ten przykład, że jeżeli damy te 4 elementy, to w tym przypadku my zapłacimy za po prostu każdy z tych elementów osobno. Ale Star Trek. Zaczęliśmy od Star Treka i generalnie myśląc o tej prezentacji mówię, w opisie napiszę, zbuduję urządzenie, które było w Star Treku. Potem stwierdziłem, ktoś miał dobry humor, jak wpadł na ten pomysł i takim przykładem ze Star Treka mówię, spróbujmy zbudować taki translator uniwersalny. I generalnie, słuchajcie, nawet tu zbudowałem urządzenie. Mamy płytkę do prototypowania w Azurze i tam z boku widać głośnik. Czy ja mam dźwięk podpięty pod HDMI, czy nie? To trochę popsuję. Ale to zaraz zobaczymy, czy to da się naprawić. Zobaczmy, czy to zadziała tak. Mam inny kabel, tak? No, tak mi się wydaje, że dałem. Zaraz zobaczymy. Dobra. My name is Michał. Mein Name ist Michael. Zobaczcie, prosta rzecz. Mówię do urządzenia, oczywiście muszę nacisnąć przycisk, taki trochę prototyp. To mi nie dość, że tłumaczy na niemiecki mówiąc, to jeszcze pokazuje napis. Oj, to już tego trochę za dużo. I generalnie to buduje się bardzo prosto. Tworzymy usługę. Proszę? Nie, jeszcze raz poproszę. Ale dźwięku? No generalnie dźwięk jest mikrofon na tej płytce. O. I tam było pytanie, skąd jest źródło dźwięku, tak? No generalnie na tej płytce do prototypowania jest mikrofon, który nagrywa ten dźwięk. On jest przetwarzany na bajty, wysyłany do Azura i przetwarzany. Ja wam zaraz pokażę, jak to Visual Studio działa. Dajcie mi 2 sekundy. Generalnie to, czego wcześniej zrobiłem, tworzenie usługi Cognitive Services, czyli musimy nazwę, pricing plan. To już widzieliście. Instalacja paczki nuggetowej. Potem musimy klucze poprzepinać. Też łatwe. I generalnie zobaczcie, to wygląda tak jak ten nasz obrazek. My konfigurujemy usługę, podając klucze. I na koniec, jeżeli chcemy zamienić tekst na mowę, no to 1 linijka kodu. Żeby zrozumieć ten tekst i przetłumaczyć, tego kodu jest trochę więcej, ale popatrzcie, tu jest więcej logowania niż tej samej zabawy. I to samo możemy, jeżeli nie mamy płytki do prototypowania, to słuchajcie, to można samo zrobić w aplikacji. To jest cały kod, który widzimy, tu się pojawia i spróbujmy go sobie odpalić. To już bez debugowania. We have nice weather in Krakow. What do you think? Wir haben schönes Wetter in Krakau. Was denkst du? Danke. Dobra, to angielski działa całkiem spoko. Ale zgodnie z dokumentacją
Polski też jest obsługiwany. Mamy ładną pogodę w Krakowie. Co o tym sądzisz? Aber schönes Wetter. Widzisz, że ten polski w ogóle dosyć daleko temu polskiemu do wersji angielskiej. Ich bin zwei. On cały czas mnie słucha. Ich mache es einfach. A się boję, bo co on powie. Słuchajcie, wy macie uśmiech na twarzy, ale jak ja mówię, dobra, zbuduję demo, bo z tego zrobiłem warsztaty, wszystko poskładałem na komputerze, działa, przychodzę do wdrożenia. I wiecie co? I pierwszy tak, sorry, I can't hear you. To coś jest nie halo. No kurczę, nie działa. W ogóle przykład, częściowo przykład jest dostępny na stronie Microsoft, więc teoretycznie miało to, weźmy, zbudujmy, zadziała. No i patrzymy, co się dzieje w chmurze. No i chmura mówi mi, lecą mi jakieś exceptiony i mówią mi, brakuje mi jakiejś DLL-ki. Ja mówię, kurczę, ściągnąłem paczkę nugetową, ściągnąłem wszystko, co trzeba, lokalnie na maszynce działa, robię deploya, w zasadzie powinna automagia zadziałać, powinno być super. I okazuje się, że te paczki nugetowe, które są przygotowane, one nie do końca są przygotowane w sposób poprawny. Ale na całe szczęście, no, nie rozwiązałem tego problemu. Słuchajcie, w taki klasyczny sposób, żeby znaleźć DLL-kę, którą tam rzucić, żeby to zrobić, nie udało mi się tego problemu rozwiązać. Było dużo podobnych case'ów na GitHubie, natomiast no, problem jak problem. Ale na całe szczęście te cognitive services generalnie są endpointem. Więc oprócz tego, że możemy podpiąć się jakimś wraperem, który jest paczka nugetowa, to możemy też bezpośrednio strzelić do tego jako endpoint. No i słuchajcie, to już jest język uniwersalny. To już jakikolwiek język, który znacie, czy to Python, Java, czy .NET, możecie wykorzystać. No i w tym wypadku odpadł nam ten problem, że pojawiają się jakieś DLL-ki, mamy standardowe strzały do API. Ja wam mówiłem, że generalnie Cognitive Services to jest taki katalog usług. Dobra, jeszcze mam 3 minuty. To jest taki katalog predefiniowanych modeli. I nam bardzo ciężko, albo jeżeli chcemy zrobić coś innego niż jest przewidziane w Cognitive Services, to jest to praktycznie niemożliwe. Ale to jest taki wstęp do naszej przygody z AI-em, który ma naprawdę dużo możliwości. Jednym takim wyjątkiem od tej usługi jest tak zwany Custom Vision. I Custom Vision pozwala na dotrenowanie w pewnym sensie swojego modelu. Custom Vision potrafi albo rozpoznać element, który jest na obrazku, albo tak jakby pokazać, gdzie on się znajduje. No i on działa jak standardowy algorytm AI, my musimy go nauczyć. Czyli musimy najpierw, ponieważ to pracuje na zdjęciach, grać obrazki, musimy przygotować próbę uczącą. To jest bardzo często dość dużym wyzwaniem, bo w zależności od tego, jak dobrą próbę uczącą przygotujemy, to tak dobre nasze rozwiązanie będzie, tak dobre będzie nam zwracać rezultaty. Potem musimy wytrenować nasz model. Z tej próby uczącej najlepiej ją podzielić powiedzmy 80-20%, żebyśmy mieli oprócz tych zdjęć, te zdjęcia, które my wiemy, co reprezentują, żebyśmy mogli kawałek z tych elementów wykorzystać do weryfikacji naszego modelu, czy on jest w porządku. Jeżeli okaże się, że ta weryfikacja jest niepoprawna, to w tym wypadku albo musimy trochę zdjęcia potasować, albo musimy pomyśleć nad inną próbą uczącą. Jeżeli to jest gotowe, jeżeli to już zadziała, że wszystko jest w porządku, to wtedy możemy w takiej wystawić sobie nasz model i zrobić, żeby on był konsumowany przez inne usługi. Dość szybkie demo na koniec, żeby pokazać wam, jakie to jest bardzo proste. Zobaczcie, wchodzimy w Custom Vision, logujemy się. No i startujemy z pustym pulpitem. Musimy sobie dodać nowy projekt. Mówimy sobie. To są te dwa typy, o których wspominałem. Albo klasyfikacja, albo detekcja obiektów. Zrobimy klasyfikację. Potem możemy powiedzieć, czy chcemy kilka tagów per obrazek, czy tylko jeden. No i na samym końcu my mamy tak jakby informację, jaki model, jaki element chcemy rozpoznawać, klasyfikować. Jeżeli to są jakieś modele specyficzne typu jedzenie, jakieś krajobrazy albo rzeczy związane z retail,
powinniśmy wybrać te elementy, ponieważ one mają przygotowane modele w taki sposób, że one lepiej te elementy rozpoznają. Jeżeli nie wiemy, co to jest, to wybieramy General, a w przypadku, gdybyśmy chcieli w ogóle nasze rozwiązanie postawić na Dockerze, bo generalnie większość usług z Cognitive Services możemy postawić na Dockerze, żeby zmniejszyć opóźnienia w połączeniu do chmury, to wybieramy sobie Compacta. My będziemy rozpoznawać sobie psy, rasy psów, więc wybieramy General. No i jak to działa? Generalnie musimy dodać sobie obrazki. Pierwsza rasa psów. Ja wrzucę 2 albo 3, po prostu żebyście zobaczyli, jak to po prostu łatwo można skonfigurować sobie. Wrzucę jakiegoś owczarka niemieckiego. A może być Eskimo. Co jest istotne? Popatrzcie, nasz problem AI, do rozwiązania w przypadku AI to jest rozpoznanie rasy psa. Więc ten algorytm, czy to co my tutaj robimy, to on super zadziała w przypadku tego problemu. Natomiast on nam nie odpowie na to, czy my wrzucając na przykład zdjęcie człowieka, czy to jest człowiek, czy to jest pies, bo to jest zupełnie inny problem klasyfikacyjny. Dobra, wystarczą nam 3 rasy. W tym momencie, jeżeli to mamy, to generalnie musimy, to co wam mówiłem, przetrenować model. Pojawia się nam iteracja. Chwilę czekamy. Super. Szkoda, że tak w rzeczywistości nigdy nie ma. W momencie, kiedy mamy ten nasz model przetrenowany, możemy sobie zrobić test. Mamy zdjęcia spoza naszego obszaru uczącego. Zobaczcie, dostałem informację, że to jest husky, całkiem nieźle. W momencie, kiedy wrzucimy, dajmy jakiegoś takiego ładnego psa, którego uśmiechy się pojawiają, to jeżeli... To jest taka krzyżówka trochę. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak chihuahua zrobić, to macie właśnie przepis. Natomiast to jest to, co wam pokazałem. Nasz algorytm potrafi rozpoznać pomiędzy 3 gatunkami psów. Tu też nie wiemy, jak on rozpoznaje, bo generalnie, że na przykład jeżeli byśmy mieli zdjęcia husky'ego zawsze na śniegu, to on może powiedzieć białe tło i to jest zawsze wtedy husky. Ale też nasz algorytm w momencie, kiedy wrzucimy sobie zdjęcie z Wrot Sharpa, to on pokazuje właśnie te... No niestety on patrzy na całe zdjęcie. I to jest właśnie, jeżeli my źle postawimy problem, który chcemy rozwiązać przy pomocy AI, to w tym przypadku uzyskamy nie do końca poprawne wyniki. Tu możemy też, jeżeli budując taki eksperyment klasyfikacyjny, możemy mu powiedzieć, ok, rozpoznaj najpierw, że na zdjęciu jest pies albo nie ma psa, wtedy zupełnie inny set uczący powinien być i jeżeli to już nauczymy go, to możemy go wysłać potem już do poprawnego naszego modelu. I zobaczcie, my mamy eksperyment zbudowany, a teraz wystarczy jeden krok, żebyśmy mogli go skonsumować. Dajemy publish, pokazujemy, na jakiej usłudze chcielibyśmy go sobie wystawić i zobaczcie, co mamy. Mamy 2 endpointy, do których możemy strzelać. Więc generalnie, mając dowolne nasze zdjęcie, popatrzcie, jak bardzo łatwy sposób zrobiliśmy AI, który rozpoznaje nam zdjęcia, jeszcze go wystawiliśmy w świat. I słuchajcie, i chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o prezentację, pokazywanie. Generalnie przyszłość należy do was. Pomyślcie o tym, co możecie zrobić. Szybkie podsumowanie. Mam nadzieję, że udało mi się was przekonać, że z AI możemy zrobić drobną rewolucję w naszym życiu, że to nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. Generalnie przy pomocy paru linii kodu, parę strzałów, endpointów możemy to rozwiązanie zrobić. Pokazałem główne usługi Cognitive Services dostępne. Praca domowa dla was, przejdźcie, pobawcie się nimi, zobaczcie, co można tam zrobić. Naprawdę fajne rzeczy. No i generalnie mam nadzieję, że będziecie w stanie
wynieść stąd wiedzę, że to jest bardzo proste i zarazić u was osoby w projektach, w których pracujecie, że może można coś tam zaktualizować, zrobić coś fajnego. Czy wy macie pytania? Czekaj, gdzieś tu był jeden mikrofon. Dzięki za ciekawy temat. Mam takie pytanie, czy można stosować te podejście, co Pan mówi o Azure'u, na podstawie swoich serwisów czy serwerowych danych, czy podpiąć do siebie, do swojej bazy danych, powiedzmy tej kolekcji zdjęć i tak dalej, ten serwis, czy jest obowiązkowo tylko wrzucanie do Azure'a, przekazania i stąd pobieranie wtedy wyników działania na przykład AI? Generalnie podpinałem po co chcemy, bo to, co ja wam pokazywałem, to było takie proste, że tam podpinam funkcję do jakiegoś miejsca, gdzie mamy zdjęcie. Generalnie endpoint działa tak, że musimy podać URL. Jeżeli ten URL jest w sieci, to jest łatwiej. Jeżeli nie mamy URL-a w sieci, to zamiast URL-a możemy ciąg bajtów wysłać. Tak jak widzieliście w przypadku tego, co wam pokazywałem, Custom Vision. Są dwie możliwości. Albo wysyłamy normalnie URL i podpinamy to pod obrazek, który gdzieś jest wystawiony, albo strumień i wtedy robimy z tym, co chcemy. I nie musi to być w sieci nigdzie. A kustomizacja tego serwisu też odbywa się jakiś jest stek technologiczny, czy .NET, czy wszystkie technologie raczej jest podpięte do tego serwisu Azure'a? Czyli Co może znaczy być kustomizacja? no w sensie, że na przykład jak chcemy wykorzystać nie tylko ten system, który już jest, AI-u, a tylko go dokustomizować, czyli pójść tą inną ścieżką, nie serwisową, której Pan mówił, a tą inną, to kustomizacja możliwa jest, tak rozumiem, że z tego, który posiadamy na przykład w firmie, tak? Czyli Jest i tak dalej. Tak, jest to możliwe. Generalnie to trzeba patrzeć na takiej zasadzie, że Azure to jest tak samo jak AWS, pewien marketplace usług. Jeżeli wykorzystamy dany element, to ten element musi być w Azurze jako usługa, natomiast dane, które idą do tego elementu, to jest po prostu integracja, mogą pójść z różnych miejsc. Jeżeli nam zależy na przykład na niskim latencji, możemy część z tych usług postawić na Dockerze i możemy to postawić na przykład najbliżej naszej linii produkcyjnej, jak to możliwe, i wtedy żadne dane, jeżeli na przykład my obawiamy się, że coś wyjdzie od nas firmy na świat, to żadne dane nie wyjdą po żadną maszynkę dockerową, tylko pójdą dane billingowe. Bo oczywiście, no jak to stoi na Dockerze, to też Microsoft nas charge'uje, tak po tych samych rate'ach, co tutaj. Okej. Ja mam tylko taką propozycję, bo może zanim pojawią się pytania, bo pytania się pojawiają, to może ten wspomniany konkurs mikołajkowy byśmy zrobili. I najpierw to ty zadasz pytania, a potem będzie czas dla wszystkich na zadanie pytań Michałowi. Co wy na to? Dobra, to ja zacznę od takiego na rozgrzewkę. Jakbyście ktoś odważny, kto może się podzielić jakimś pomysłem, jak może wdrożyć, wykorzystać AI w swojej aplikacji, której robi na co dzień. Już mamy tutaj pierwszą osobę. Poczekaj. Pierwszym takim pomysłem w sumie, jaki mi przychodzi, to na przykład logowanie za pomocą twarzy do różnych serwisów. Każdy serwis praktycznie ma jakąś autoryzację użytkownika. W momencie, kiedy mamy aplikację mobilną, no to może w pewien sposób być też autoryzacja za pomocą właśnie twarzy, szczególnie przy wykorzystaniu różnych googlowskich czy apple'owskich już rozwiązań. Super. Dobra, brawo, zaraz będzie nagroda. Czyli trzeba pamiętać. Tak, ja pamiętam. I Tu generalnie pytanie jest dookoła też zastosowania. Czy na przykład znane byłoby dużo prostsze niż przetwarzanie dźwięku, obrazu, czy tam jakiegoś streamu wideo, przetwarzanie generalnie tekstu, czyli na przykład wyobraźmy sobie zestaw mikroserwisów, każdy tam coś loguje, no i teraz można próbować wnioskować, co się dzieje w danym systemie na podstawie no też nauczenia go, tak? Który z tych serwisów padł, jakie są ilości tych logów na przykład na sekundę, typy informacji logowanych. Jest jakaś przykładowe, są, nie wiem, znane takie pomyślne wdrożenia czy wykorzystania takiej właśnie Azure-based inteligencji? Tak, wiesz, jeżeli mogę, mam nadzieję, że na pan nie muszę mówić. Andrzej.
Michał, generalnie Microsoft wykorzystuje przykład, może nie bezpośrednio na microserwisach, ale taki produkcyjny, co mówiłeś, żeby wdrożyć po prostu rozpoznawanie tekstu, różnego rodzaju takich rzeczy, to Microsoft monitoruje Twittera. I w momencie, kiedy wykryje, że ktoś pisze negatywnie o produktach Microsoftowych, momentalnie, bo tam Cognitive Services zwraca, czy ta wypowiedź jest pozytywna, czy negatywna, on automatycznie wysyła wiadomość na Slacku Microsoftowym, otwiera im ticket. I jeżeli, słuchajcie, macie problem z produktami Microsoftowymi, napiszcie na Twitterze, że coś fajnie działa, zobaczycie, jak szybko będziecie mieli odpowiedź. Byle było, pytanie było, czy trzeba jakoś stagować, no generalnie musicie otagować Microsoftowym produktem. Hash Azure, hash Microsoft. Ja wsiadając do pociągu, kiedyś laptop mi się aktualizował i to jeszcze zrobiła się ta duża aktualizacja, więc idę z laptopem po prostu otwartym. I napisałem zdjęcie po prostu laptopem, zobaczcie, od 15 minut czekam na pociąg, Windows się jeszcze nie zaktualizował. Kilka minut później było odpowiedź Microsoftu, ale liczymy na to, że nowe feature ci się spodobają. Ale to też jest, jeżeli macie problem, pomysł na support, to też pomagają tędy. Okej, to jednego zwycięzcy mamy, to jeszcze poprosimy o drugie pytanie od ciebie. Ja mam trudniejsze pytanie zadać teraz, na uwagę. Jak najbardziej. Słuchajcie, ja wspominałem, że Cognitive Services się składa z kilku tak jakby podusług. Jakbyście mogli wymienić 2-3 te podusługi, które tam są. Ktoś chętny? Kurczę, trudne pytanie. Albo... Jest ręka, jest odważny. Dobra. No to było pierwsze to Vision, o którym my najbardziej rozmawialiśmy. A drugie, z tego co pamiętam, właśnie jest taka ciekawostka, że człowiek zapamiętuje to, co widzę w ciągu 2 sekund, a kiedy mamy 6 punktów, to jest trudno do ogarnięcia. A drugie to mi się wydaje, że to było powiązane z nauczeniem learningowym tego na Vision, a na słuchanie, czyli audio, ja nie pamiętam dokładnie jak nazywa się, ale audialne rozpoznawanie tego. I trzecie to było tekstowe, czyli element tekstowy. No i super. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy... Dobra, to bardzo dziękujemy za chwileczkę. Jasne. I jeszcze mam pytanie jako QA. Bardzo mi ciekawe kwestia zabezpieczenia jakości w trakcie wykorzystania tych elementów. Czy widzi Pan gdzieś tam działalność QA i na jakim etapie i w jaki sposób może być integrowane właśnie w takich systemach, które wykorzystują AI, Quality Assurance? Dzięki. A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo zobaczcie, my dostajemy usługę, która działa w trochę sposób magiczny. I my nie do końca wiemy, na jakich danych ona została nauczona, jakie dane są pod spodem. No i to jest właśnie ryzyko wykorzystania trochę Cognitive Services. Jak Cognitive Services wchodziło, to w ogóle Microsoft prosił o zgodę na wykorzystanie naszych zdjęć, które my wrzucaliśmy do tego, żeby ulepszać tą usługę. I ta usługa była lepsza. No i teraz tu pojawia się to ryzyko. Jeżeli ja szczerze mówiąc nie mam odpowiedzi. Generalnie wydaje mi się, że musimy monitorować te usługi, bo w momencie wdrożenia Cognitive Services w styczniu odpowiedzi na tym Cognitive Services mogą być trochę inne niż w grudniu, bo Microsoft zmieni set uczący, zmieni rozwiązanie. Jeśli patrzycie na rynek, co się dzieje na różnego rodzaju produktach, czy Microsoftu, czy Amazona na AWS-ie, jeżeli chcecie zbudować rozwiązanie, to spróbujcie każdy z produktów i zobaczcie, który wam najlepiej odpowiada, który najlepszą wartość wam daje w waszym problemie i wtedy wybierzcie. Natomiast to za rok może się okazać, że te produkty się trochę zmienią i nawet QA, który wejdzie na koniec, uruchomi testy tej samej aplikacji w innym czasie, może uzyskać zupełnie inne wyniki. Czy macie jakieś pytania, czy już jest... Dobra, nic nie widać. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Jakbyście mieli pytania, to jeszcze... To możecie mnie znaleźć tutaj.
Dziękujemy Ci, Michał, bardzo za wystąpienie. Teraz chwila przerwy i potem ruszamy z drugą prelekcją Marty.
Dobra, to w takim razie po tej krótkiej przerwie zapraszam Was teraz na drugie wystąpienie. Przed nami Marta, która powie Wam trochę więcej o observability w aplikacjach mikroserwisowych. Zapraszam. Aha, jeszcze jedna uwaga. Również po prelekcji Marty będzie druga część konkursu mikołajowego. Bardzo podobne. Dobry wieczór, cześć. Chyba mnie słychać. Dobra, zanim zacznę, chciałabym takie 3 uwagi. Pierwsza uwaga jest taka, że jak widzicie, prezentacja jest po angielsku. Ja pracuję w firmie, która jest przede wszystkim anglojęzyczna i będzie mi pewnie czasami wychodzić nowomowa. Nie zawsze to będzie piękna polszczyzna, z góry przepraszam, ale wychodzę też z założenia, że lepiej nowomowa niż zdezorientować słuchaczy, bo byłam kiedyś na wykładzie, na którym ktoś mówił o pobieraczach i nastawiaczach zamiast getterów i setterów, więc dlatego wybaczcie mi nowomowę, ale czasami tak po prostu jest wygodniej. Druga rzecz, to jest trochę taki temat, że bardzo trudno wybrać poziom prezentacji do jakby tego, co wie audytorium, do tego, czym wy naprawdę jesteście zainteresowani i jakie macie z tym doświadczenie. Dlatego bardzo was proszę, przerywajcie mi, zadawajcie pytania w trakcie. Jak tylko ktoś zaczyna odpadać, to od razu. Wolę nie dokończyć, wolę, żeby nam się zrobiło trochę chaosu, ale żebyście wyciągnęli z tego rzeczy, które są dla was wartościowe. To ja mam taką propozycję i uwagę. Jak będziecie mieć pytania, to podnieście rękę, ja podejdę z mikrofonem, tak żeby też osoby na live'ie mogły nas słyszeć. I trzecia uwaga. Ja, jak widzicie, mam taki trochę dziwny podpis. Pracuję w SignalFX, która jest firmą Splunka. Chodzi o to, że pracowałam w startupie, który się nazywał SignalFX. Zajmujemy się metrykami i tracingiem. Kupił nas Splunk, który zajmuje się logami jakiś czas temu. W związku z tym, że tam pracuję, najłatwiej jest mi przykłady i jakieś tam screenshoty pokazywać z tych właśnie produktów. Ale proszę miejcie gdzieś z tyłu głowy, to są tylko przykłady, to są tylko screenshoty. Wszystko, o czym mówię, przenosi się jakoś tam zarówno do rozwiązań open source typu Prometeusz, jak i do tego, co możecie zaimplementować sami. Także to wszystko jest dość uniwersalne. Pamiętajcie o tym, że to są tylko przykłady. No właśnie, ja jestem powiedzmy w biznesie, szumnie mówiąc, jakieś 8 lat, więc nie jakoś super długo. Natomiast to jest ten ciekawy czas, kiedy pojawiły się mikroserwisy, kiedy wszyscy przepisywaliśmy monolity na mikroserwisy. W poprzedniej pracy byłam właśnie team leadem zespołu, który coś takiego uczynił, to znaczy przepisywał monolit na mikroserwisy. I jak to robiliśmy, pojawił się pewien problem. To znaczy coraz trudniej było nam odpowiedzieć na pytanie, czy to coś właściwie działa. Próbowaliśmy rozwiązać monitoring, akurat tak się składa, za pomocą rozwiązania ażurowego, Azure Insights. No i w pewnym momencie okazało się, że traceowanie tej naszej aplikacji kosztuje nas więcej niż utrzymanie samej aplikacji. To był na tyle drogi w naszym przypadku użycia serwis. No więc jak pojawiła się dla mnie okazja, żebym zaczęła pracować w firmie, która to robi zawodowo, no to oczywiście, że chciałam spróbować. No więc możecie pewnie zrozumieć, czemu ja mówię, że jest jakiś tam hype, że jest jakaś moda na obserwowalność. Jakby moja osobista historia jest taka, że to jest coraz bardziej popularny temat, ale chyba nie tylko moja osobista. Na przykład od 2013 roku odbywa się taka konferencja Monitorama, która jest poświęcona monitoringowi. Od tego roku ona ma już to magiczne słowo observability w nazwie, obserwowalność. Jest dla wszystkich, którzy praktykują obserwowalność. No właśnie, ale deweloperzy, szczególnie jak to deweloperzy są dość sceptyczni i krytyczni, no i często pojawia się taki argument, no jaka znowu obserwowalność, następny trend na nie wiadomo co. Przecież to po prostu chodzi o monitorowanie. Takie szybkie sprawdzenie, kto na co dzień korzysta z jakiegoś systemu do monitorowania waszego software'u. Kto utrzymuje na produkcji coś, co ma monitoring zapięty, dobra? Poza monitorowaniem, co jeszcze się składa na observability? No logi. Logów używamy wszyscy, codziennie każdy widział logi. No i wreszcie trzeci komponent, tracing. Kto wie, co to jest tracing? Kto używa jakiegoś systemu do traceowania na produkcji? Utrzymuje? Dobra. Generalnie trace'y to są takie ślady wszystkich requestów, które mamy w systemie.
Takie ślady złożone najczęściej z segmentów. To, co widzicie na tym kawałku screenshota, to jest właśnie jeden taki trace, całość to jest trace. On ma pod spodem tak zwane spany, czyli segmenty i one wam pokazują na przykład, mamy request do jakiegoś serwisu, nawet nie pamiętam, verify, który potem powoduje, że odpalone są 2 następne requesty w serwisie, na przykład tam Analyzer, Data Provider, z których wychodzi następny. To jest po prostu takie rozbicie całej ścieżki przez całe wasze rozwiązanie, zarówno wewnątrz jednego serwisu, jak i poprzez wszystkie serwisy na takie fragmenty. Na każdym tym fragmencie macie czas i wiecie, ile czasu było spędzone w danym miejscu. Te 3 rzeczy, monitoring, logging, tracing, są często nazwane 3 filarami obserwowalności, 3 pillars of observability. Jakby chodzi o to, że za pomocą tych 3 komponentów możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, po pierwsze, czy coś nie działa, gdzie coś nie działa i dlaczego nie działa. Czyli czy coś nie działa, to nam mówią metryki. To nam mówi, mamy 50% błędów na jakimś tam requestie, na jakimś tam endpoincie. Gdzie? Do tego jest tracing. Wchodzimy sobie, obserwujemy te trace'y, patrzymy na te segmenty. O, tutaj jest coś, co nie wiem, strasznie długo trwa, timeoutuje. To jest to miejsce, gdzie jest błąd. Dlaczego? Do tego mamy logi. To jest takie standardowe podejście, które jest bardzo wokalna krytyka na Twitterze i w różnych innych miejscach, że to jest staromodne podejście. Zostawię to waszej ocenie. Są oczywiście rozwiązania, które nie tak to dzielą, ale wydaje mi się, że tych komponentów używamy wszyscy w różnych proporcjach i do różnych celów. No i właśnie, no i tak gadam o tej obserwowalności, observability, ale nie powiedziałam wam, co to jest. Tutaj też są kontrowersje. Są tacy, którzy wyciągają tą definicję z teorii kontroli i z jakichś tam systemów automatycznych, na których ja się nie znam. Ja najbardziej lubię taką miarę obserwowalności. Czyli jeżeli ja chcę dowiedzieć się czegoś o moim systemie, to jakie mam szanse się tego dowiedzieć? No i teraz ja jako deweloper najczęściej pytam, czy ten system działa, albo dlaczego on nie działa. Ale to jest pytanie, które równie dobrze mogą sobie zadawać product managerzy, którzy mogą sobie zadawać ludzie z biznesu. Oni by chcieli wiedzieć, jak często ktoś, nie wiem, wchodzi na daną podstronę i tak dalej, i tak dalej. No i znowu, z naszej perspektywy i jakby w czasie tej prezentacji ja się skupiam na tym problemie, które osoby techniczne mają najczęściej, czyli jaki jest problem, gdzie jest problem i dlaczego mamy problem. I znowu mamy te 3 komponenty obserwowalności, od których zaczęliśmy. No i teraz powiedziałam wam tak. Po pierwsze mamy te 3 składniki, które znamy, używamy. Jak utrzymujemy systemy na produkcji, no to raczej używamy tego monitoringu, używamy tego tracingu. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, używamy logów. Odpowiadamy sobie, jakby rozwiązujemy problem, który też jest stary jak, no może nie jak świat, tak, ale jak nasz przemysł, to znaczy gdzie jest ten problem i dlaczego on jest. No to skąd się nagle wzięła ta obserwowalność? Dlaczego to dostało tą nazwę? Skąd w ogóle ten trend, skąd ten pomysł? No właśnie. Więc żeby wam powiedzieć skąd, to chciałabym wam pokazać takie malutkie demo. To jest tak naprawdę taki Hello World, taka pierwsza podstawowa aplikacja, pierwszy przykład w świecie mikroserwisów. W świecie mikroserwisów to znaczy tak, to jest aplikacja Javowa oparta o Spring Boota, dosłownie starter ze strony, nic się tam specjalnego nie dzieje. Mamy tam zapięty defaultowy framework do wysyłania metryk, który akurat będzie jej wysyłał do tego rozwiązania, przy którym ja pracuję. To wszystko jest w Dockerze. No jak już w Dockerze, to jest zdeployowane na Kubernetesa, a Kubernetes jest z kolei w Google Kubernetes Engine, czyli jest to rozwiązanie zarządzane tym razem na chmurze Google'owej. No i teraz pozwólcie, że wam pokażę tylko kawałeczek kodu, żebyście wiedzieli, że to działa. To moje demo ma dokładnie 3 endpointy. Taki główny, po prostu slash, poza tym endpoint do obliczeń compute i endpoint do allocate. I żeby wam udowodnić, że to żyje, mam tutaj taki bardzo, bardzo prosty dashboard, który pokazuje, co się z tą aplikacją dzieje. Tutaj widać, znaczy w tej chwili widać, że niewiele się dzieje. To znaczy tutaj widzimy, ile pamięci jest zalokowane. Tutaj jest używana pamięć. CPU to jest tutaj w tych pikach około 16%.
A w końcu tutaj ten wykres to są requesty na sekundę. Ile razy jest odpytywany ten serwis. No i widać, że nie jest odpytywany. Tutaj mam przygotowane jakieś tam requesty, które wyślą po prostu do niego parę zapytań, żebyśmy zobaczyli, że to rzeczywiście żyje. Te endpointy nic specjalnego nie robią. One dosłownie jeden puszcza jakieś bardzo malutkie obliczenie, drugi alokuje troszkę pamięci tylko po to, żebyśmy zobaczyli tutaj jakiś ruch, który mam nadzieję się zaraz pojawi. O, już widać. Tutaj te linie są dwie, dlatego że to jest klaster kubernetesowy, malutki, bo malutki, ale mamy dwa nody i dwie repliki tego serwisu. No i widać, że jak zaczęłam tam się do niego dobijać, no to coś tutaj się dzieje. Requesty się pojawiają, pamięć jest zalokowana i tak dalej. No więc właśnie, to jest taki naprawdę hello world w tym nowym świecie mikroserwisów. Podstawowe tutoriale z tych różnych produktów, które tam wymieniłam po drodze. Jak to może być skomplikowane? Jak może być trudno powiedzieć, czy to działa? No więc spójrzmy na początek na metryki. Metryki to się wydaje, to jest taka najbardziej zwięzły sposób informowania o serwisie. No już się nie da mniej. To jest taka jakaś jedna liczba, która dużo sumuje. No i okazuje się, że to proste demo, sama aplikacja nie raportuje żadnych szczególnych metryk. To są te, które tam są podpisane jako AppLogic. Jeśli chodzi o serwer, o samo HTTP, mamy tutaj 4 metryki raportowane, z frameworku do logowania 1, z Tomcata 16. W sumie nam to daje 21 metryk, które są raportowane z samej aplikacji. Do tego dochodzi wirtualna maszyna Java, JVM, na którym to wszystko chodzi, następne 20 metryk. To wszystko chodzi na Dockerze, więc mamy następne 6 metryk. To wszystko chodzi na Kubernetesie, więc mamy 29 następnych metryk. A teraz bierzemy to wszystko, wrzucamy do chmury. Jeszcze następne 31 metryk. W sumie 196 metryk do Hello Worlda. Tutoriale zrobiłam. I nie mam tu żadnych dependencji. Tu nie ma bazy danych, tu nie ma kolejki i w ogóle nic się tutaj nie dzieje. Trochę dużo, ale teraz tak. Co ja właściwie nazywam metryką? Jakby w starych, dobrych czasach metryka to było coś prostego. To była nazwa, jakiś tam klucz, tak jak tutaj computations i wartość, 15 obliczeń. No ale teraz tak, wypadałoby wiedzieć, z której aplikacji te obliczenia. No to dodajemy jakiś prefiks. Wypadałoby wiedzieć, z którego hosta, następny prefiks. No ale właściwie to wszystko jest w Dockerze, więc mało tego, jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, który kontener. No a teraz jak na to patrzymy, to ta kolejność jest trochę bez sensu, bo mamy najpierw kontener, potem mamy hosta. Możecie sobie wyobrazić, jak trudno byłoby teraz zmienić tą kolejność i co wszystkie narzędzia musiałyby robić z tym stringiem, żeby sobie z tym poradzić. Przemysł jakby jakiś czas temu znalazł rozwiązanie na ten problem. Mało gdzie już się traktuje metryki jako po prostu pary klucz-wartość. Częściej mamy teraz do czynienia z czymś, co ma wymiary. Czyli w tej takiej współczesnej nomenklaturze metryka to jest tak naprawdę coś, co się składa po pierwsze z nazwy metryki, czyli w tym przykładzie na slajdzie to jest CPU%, to jest sama nazwa metryki, a do niej jest pełno wymiarów. Czyli te wymiary to są takie własności, tak? To jest metryka CPU%, która przychodzi z jakiegoś tam hosta, więc jest wymiar host o jakiejś tam wartości, przychodzi z klastra takiego, z aplikacji takiej i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ja wam powiedziałam, że o właśnie, tu mamy przykład. Metryka CPU%, która jest raportowana z jakichś tam 3 pluginów do aplikacji. Wiem, że tych slajdów jakoś super nie widać, natomiast tak, to jest metryka, która wszystkie te wymiary, które są tym ciemnym granatowym kolorem, są takie same, różni się ten na czerwono. Czyli to wszystko jest CPU%, tylko każdy jest raportowany z innej instancji pluginu, jakiejś tam wtyczki. W efekcie dostajemy takie wykresy jak tutaj na dole. Czyli jeżeli chcemy tylko narysować CPU%, to mamy tam pełno kresek, bo każda instancja, nie wiem, pluginu, kontenera, na co tam patrzymy, produkuje jeden taki sygnał. No i teraz tak. Taki sygnał, czyli jakby takie złożenie nazwy metryki i tych wszystkich wymiarów i możliwych ich wartości nazywamy metric time series, ciągiem czasowym po polsku. Nie wiem, czy ktoś ma pomysł na lepsze tłumaczenie. No i teraz okazuje się, że w tym moim małym demo, w tych tutorialach, które ja zrobiłam, mam 2 hosty, 31 kontenerów, 19 podów. Pody to jest taka kubernetesowa jednostka
powiedzmy troszkę większa niż kontener. I z tego jest wyprodukowane ponad 2,5 tysiąca tych metric time series. 196 metryk, tych nazw metryk, ale tych ciągów mamy już ponad 2,5 tysiąca. Tyle jest różnych jakby źródełek tych informacji, na które możemy patrzeć. No i to jest trochę moja odpowiedź na pytanie, co się kurczę stało, że nagle zaczęliśmy mówić o observability, o obserwowalności. Po prostu liczba warstw w tym naszym tak zwanym stosie technologicznym zwiększyła się. Tak? Najpierw przyszła chmura, potem przyszły mikroserwisy, potem dołożyliśmy kontenery, potem na to wszystko przyszedł Kubernetes, a teraz jeszcze wrzucamy jakieś tam serwis mesze i instalujemy sidecary. Więc po pierwsze mamy tych warstw coraz więcej, a po drugie na każdej warstwie mamy coraz więcej instancji, bo chcemy się zeskalować. No i właśnie. Teraz tak. Często pojawia się taki zarzut, jak się rozmawia o obserwowalności, że jest pełno produktów dookoła, pełno różnych rozwiązań i one mają takie różne nazwy typu monitorowanie do mikroserwisów, albo monitorowanie do chmury, albo co tam jeszcze, monitorowanie do aplikacji. Czy to ma rzeczywiście jakieś znaczenie, że to jest akurat monitorowanie do chmury albo akurat monitorowanie do mikroserwisów, a nie stare, dobre rozwiązanie do monitoringu czy do czegokolwiek innego? No więc odpowiedź jest taka, to może mieć znaczenie w takim sensie, że w tym nowym świecie z tymi wszystkimi mikroserwisami, z Dockerem, z Kubernetesem i tak dalej, są pewne problemy, od których się nie da uciec, jak się próbuje dowiedzieć, co się tam dzieje, jak się próbuje zaimplementować tą obserwowalność. Pierwszy problem nazywa się high cardinality. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy teraz, na każdym z tych ciągów mamy te nasze wymiary, na przykład wymiar host. I ten wymiar może mieć dużo wartości. Ten wymiar będzie miał tyle wartości, ile mamy hostów w tym przypadku. Hostów mamy jeszcze zazwyczaj nie za dużo. Ale co to, jeżeli to jest wymiar, który mówi o tym, jaka jest nazwa kontenera, no to już idzie w tysiące albo i jeszcze więcej. No i teraz, jak sobie przypomnicie te wykresy, na których było pełno tych kresek, każda taka wartość tego wymiaru to jest osobna kreska. Więc jeden wymiar może mieć bardzo dużo wartości, co powoduje z kolei, że my bardzo dużo tych ciągów liczb musimy gdzieś przechowywać. Dlatego się mówi o high cardinality, bo teraz wyobraźmy sobie, że mamy kilka takich wymiarów, które mają bardzo dużo wartości i one występują w różnych kombinacjach. Każde z tych rzeczy to jest osobny ciąg do przechowania. Jeżeli robicie to sami, chcecie sami zaimplementować rozwiązanie do przechowywania tego, no to rośnie wam storage. Jeżeli robicie to u kogoś, to pewnie musicie płacić za to więcej. Więc to jest jedna rzecz, na którą trzeba uważać. Druga rzecz, drugi problem, nazywany high churn. No więc jeżeli już mamy tyle tych takich źródełek danych, nie wiem, kontenerów, podów, instancji serwisu, jakkolwiek zapakowanych, okazuje się też, że one dość często umierają. Tak? Jak jesteśmy w tym świecie mikroserwisów, wielkie firmy robią tam te kilkaset deploymentów na godzinę, mniejsze trochę mniej, ale ciągle dużo. No i nagle się okazuje, że nie tylko jest dużo źródeł, ale one się cały czas zmieniają. No i znowu, jak to źródło mi umrze, pojawia się jakieś tam nowe, to jest dla mnie nowy ciąg, inny ciąg, który trzeba przechować. No i na tych wszystkich wykresach to jest zaznaczone, pojawiają się takie kreski i znikają kreski. Znowu, jeszcze trudniej się w tym wszystkim załapać. No i teraz, jak duży to jest problem? To są liczby, które dotyczą systemów produkcyjnych, które akurat my mamy objęte naszym monitoringiem. Nie wiem, czyje to są liczby, natomiast to są liczby z systemów używanych produkcyjnie. Chciałam wziąć takie 3, żeby wam pokazać jakąś tam skalę. No więc ten pierwszy, jakiś najmniejszy, to jest ktoś, kto ma 904 różne metryki, nazwy metryk. Tyle ich raportuje, tyle ich potrzebuje, żeby wiedzieć, co się dzieje u niego w systemie. Ale jak już się popatrzy na tak zwane Active Metric Time Series, czyli te ciągi, które są ciągle raportowane, ich już jest 954 000. Czyli to jest ktoś, kto ma tyle źródeł do tych 904 metryk, że ma prawie 1000 razy więcej aktywnych ciągów, które trzeba gdzieś zapisać, które trzeba gdzieś przechowywać. Mało tego, okazuje się, że te źródła muszą dość często umierać.
Bo jeżeli już popatrzymy na wszystkie ciągi, nie tylko te, które są aktywne, ale te, które kiedykolwiek były aktywne, właściwie to przez ostatnie 2 lata, tak dokładnie rzecz biorąc, to mamy ponad 200 milionów takich. No i teraz wyobraźcie sobie, jaki to jest storage, ile się trzeba narobić, żeby gdzieś to wszystko przechować, żeby mieć możliwość do przeszukiwania tego, wyciągania z tego wniosków, choćby analizy statystycznej. A to miał być mały przykład. A teraz przesuwając się do tego deploymentu, który ktoś ma po prawej stronie slajdu, tam jest już prawie 500 000 nazw metryk. Się zastanawiałam, jak to w ogóle można zrobić. Wydaje mi się, że to może być deployment, który albo bardzo dużo raportuje takich specyficznych metryk z kodu, prawdopodobnie jest na kilku chmurach, no bo jak się podłączymy do chmury, to zaraz dostajemy z każdej usługi kilkadziesiątych metryk. Oni na szczęście ewidentnie mają trochę mniej źródeł tych metryk, bo aktywnych ciągów mają tylko 15 milionów, ale znowu jak się popatrzy na wszystkie, które historycznie kiedykolwiek były aktywne, to tutaj jesteśmy już na 2,5 miliarda. Więc tak, to jest problem, w sensie high cardinality i high trend to jest problem. Przede wszystkim jeśli chodzi o to, ile tych danych jest, ile ich trzeba przerobić, żeby się czegoś dowiedzieć. No i teraz ja wam nie powiem, że jeżeli coś się nazywa rozwiązaniem do monitorowania mikroserwisów, to sobie poradzi z tymi problemami, ale są szanse. Są szanse, że ktoś w ten sposób się sprzedaje, no bo może wam pomóc w takim sensie, że dostarczy lepsze wizualizacje, lepsze defaulty i będzie w stanie jakoś optymizować storage, który jest po prostu na to wszystko potrzebny. No i teraz tak, powiedzmy, że już wierzycie na tym etapie, że ta obserwowalność to skądś się wzięła, że to jest realna potrzeba, że trzeba się tym zająć, że to może być trudne. Macie to rozwiązanie. No i często tutaj się zaczynają schody. Deweloperzy coś tam, nie wiem, albo kupujecie u kogoś usługę do tego, albo robicie to sami, albo stawiacie Prometeusza, patrzycie na wykresy i one nie mają sensu. No i teraz tutaj zebrałam tak naprawdę parę takich rzeczy, które zauważyłam, że o które chodzi, jak ludzie mówią, że wykres nie ma sensu w kontekście właśnie tego monitorowania. No i pierwsza rzecz to jest tak naprawdę albo nieświadomość, albo nieznajomość czegoś takiego, co się nazywa, zależnie od produktu, albo roll-up, albo accumulation. Tak naprawdę chodzi o to, że mamy, tak jak tutaj na rysunku mamy przykład jakiegoś sygnału ze źródła, który jest raportowany co sekundę. Co sekundę dostajemy inną wartość zaznaczoną pomarańczowym kółeczkiem na wykresie. No i teraz tak, chcemy tą wartość narysować, na przykład w okresie, nie wiem, 2 tygodni, 5 miesięcy. No i UI po prostu sobie nie poradzi z tym, żeby wyrysować te wszystkie punkciki. To jest za dużo. W związku z czym bierzemy tylko jakąś wartość tego sygnału co 5 sekund. No i teraz roll-up albo akumulacja, zwał jak zwał, to jest tak naprawdę funkcja, jaką wybierzemy, żeby zareprezentować te wartości, które były w międzyczasie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy w 5 sekundzie wybrać jakąś jedną wartość do zareprezentowania tego sygnału, to co to powinno być? Czy to powinna być średnia? Czy to powinna być suma? Czy to powinna być ostatnia wartość z tego przedziału? A może jeszcze coś innego? No więc właśnie. To, co tutaj widać, to jest to, co się dzieje z tym sygnałem wyjściowym, jeżeli przyłożymy do niego roll-up czy akumulację, która po każdych 5 sekundach bierze średnią z tego 5-sekundowego przedziału i rysuje ją jako jeden punkt. Czyli jak zauważycie, to się strasznie wygładza. Mieliśmy taki sygnał, średnia wygląda tak. A może być jeszcze gorzej. Tutaj ktoś wymyślił, że weźmie ostatni punkt z przedziału i nagle sygnał się robi zupełnie płaski. To się stosuje, to nie jest tak, że czasami być może nas nie obchodzą te jakieś tam spajki, być może wiemy, że jest jakiś trend, może nam to wystarczy, ale należy tego być świadomym. Dobra. Druga rzecz, która się często dzieje pod spodem, jak słyszę, że ktoś mówi, że czegoś nie rozumie na tych wykresach. Mówiłam na początku o trace'ach. Trace'y to są te zapisy transakcji w naszym systemie, tak? Czyli transakcja, gdzie się zaczęła, gdzie się skończyła, w której części kodu ile czasu spędziła. No jak możecie sobie wyobrazić, to już w ogóle jest kosztowne do przechowywania na dysku. To już nie są tylko punkciki,
to już jest dużo więcej informacji. No i teraz zapisywanie wszystkich tych śladów jest niepraktyczne, bo to rośnie, im więcej macie użytkowników i większy macie ruch, tym więcej tego musicie zapisywać. To się po prostu nie da, tak? Jeśli chodzi zarówno o szybkość działania, jak i to, ile to jest przestrzeni na dysku. No i to, co można zrobić, można oczywiście zapisać, nie wiem, 1%, 0,5%, 0,10%, jakąś stałą wartość. Tylko zauważcie, co się wtedy stanie. My zapisujemy te ślady po to, żeby się dowiedzieć, jak będzie problem, gdzie on jest. Nas interesują tak naprawdę problemy, problematyczne wystąpienia, a one w normalnym, w miarę zdrowym systemie są dość rzadkie. No i teraz może się okazać, że jeżeli samplujemy, czyli wybieramy, nie wiem, co setny, co tysięczny request, to ominiemy właśnie te. Właściwie prawie na pewno się tak okaże, zależy jak rzadkie to jest wystąpienie, ale mamy ogromne szanse, że ominiemy dokładnie to, co nas interesuje. No i rozwiązuje się to na kilka sposobów, to znaczy te rozwiązania do tracingu mają coś takiego zazwyczaj jak sampling strategy, czyli jak wybieramy te ślady, te zapisy transakcji, które chcemy zachować do jakiejś przyszłej analizy, do przyszłych inwestygacji. Piękne polskie słowo. No i takie przykłady takich strategii to jest na przykład rate-based, czyli nie mówimy jedna setna, tylko mówimy 2 na sekundę. No to ma tą zaletę, że jeżeli będzie mniejszy ruch, to ciągle dostaniemy taką samą liczbę tych trace'ów z czasu, z odcinka czasu. Następne, probabilistyczne, czyli ciągle mówimy 1/100 albo 1/1000, ale per serwis albo wręcz per endpoint restowy. To już też daje nam troszkę lepszy rozkład. Jakieś takie szalone, tak zwane adaptywne, gdzie w ogóle idziemy do innego serwisu i ten serwis pytamy, czy to jest trace, który chcemy zachować. Jest ich jeszcze kilka. Chciałam wam opowiedzieć o jednym szczególnym. Tu jest taki wykres, który jak jest lepszy rzutnik, to zazwyczaj budzi pewien taki szum na sali, że coś jest z nim nie tak. Podpowiem wam, co może być nie tak. Na dole są takie percentyle zaznaczone tymi kolorowymi trójkącikami, czyli zielony 50, 90 na żółto i czerwony 99. Percentyl na histogramie oznacza tyle, że na przykład 50, że po lewej stronie od niego powinna mieć dokładnie tyle samo wartości, co po prawej. To powinna być połowa. To powinno nam mówić połowa naszych w tym wypadku trace'ów, czyli tych śladów transakcji, trwa 100 mikrosekund. Ale widzimy nawet wizualnie, że to nie jest możliwe. Nie? Jest dużo więcej tych niebieskich próbek po prawej. Więc o co kurczę chodzi? No i właśnie, to jest rezultat zastosowania takiej strategii samplowania, która ma cudowną marketingową nazwę no sample, ale to jest samplowanie, tylko samplowanie odroczone do samego końca. Czyli co się dzieje tutaj? W tym momencie każdy trace śledzimy i dopiero na końcu porównujemy go ze statystycznymi charakterystykami tych wszystkich requestów, które mieliśmy dotąd. Na końcu jesteśmy już w stanie powiedzieć, czy ten gość jest dużo dłuższy niż średnia, czy on jest dużo krótszy, czy on jest blisko średniej. No i teraz tak, jeśli jest blisko średniej, to prawdopodobnie jest dla nas mało interesujący, prawdopodobnie wszystko poszło OK. Jeśli jest szybszy, raczej też. Ale jeśli jest dużo dłuższy, no to jest właśnie trace, który nas interesuje. To jest właśnie taki ślad, który chcemy zapisać. I teraz to, co ja tutaj przełączyłam, tutaj na tym histogramie u góry tą czarną kreską jest pokazane, ile danych próbek o danej długości przeszło przez system. No i teraz jeszcze na dodatek trzeba dołożyć do tego to, że oś Y jest logarytmiczna. No i teraz już widać, że jeżeli tam mamy tak dużo tych króciutkich próbek, które tam wychodzą pod, co to jest, chyba 100 000, to tam rzeczywiście może być połowa po lewej stronie tego percentyla. Więc to jest jedna z takich ciekawych strategii samplowania. Dobra. Jeszcze jeden przykład, kiedy osoby mówią, że czegoś nie rozumieją na wykresach. Mało tego, że nie rozumieją na wykresach, jest jeszcze gorzej, bo na tym wykresie mają ustawiony alert. Jeżeli ktoś utrzymuje system produkcyjny, to najczęściej jest na tak zwanej rotacji, czyli ma takie dyżury. No i te dyżury polegają na tym, że jak metryki pokażą, że w systemie coś jest nie tak, no to dostajemy page'a albo dostajemy telefon.
No i jeżeli wtedy się okazuje, że system nas oszukał, no to zazwyczaj nerwy są już naprawdę takie mocne. To jest jeden z przykładów, kiedy to się może stać. Co tutaj mamy? Tutaj mamy na pomarańczowo zaznaczony ten source signal, czyli to, co rzeczywiście przychodzi ze źródła. To jest mniej więcej ten sam wykres, który gdzieś tam był wcześniej. No i teraz tak, na zielono tutaj liczymy średnią. Tylko w tym wypadku to nie jest średnia liczona co 5 sekund, tylko to jest tak zwany rolling window, czyli w każdej sekundzie patrzymy na ostatnie 5 próbek i z nich liczymy średnią. No i to, jak widzicie, też wypłaszcza ten wykres, już troszkę w inny sposób, ale ciągle wypłaszcza. No i mamy ustawiony alert tym czerwonym progiem, czyli jeżeli ta średnia, ta rolling window average przeskoczy nam poza ten czerwony próg, no to chcemy dostać alert. I w tym przykładzie, który widzicie, wszystko działa fantastycznie. Ta średnia trochę go wypłaszcza, trzyma się dobrze poniżej tego progu. Super. Ale teraz mamy jakąś metrykę, która jest raportowana bardzo rzadko. Jest raportowana w nocy raz. I akurat ten raz, tak jak tutaj na wykresie, zajął jakoś dużo więcej czasu. Ten pomarańczowy punkt to jest jakieś długie wystąpienie. No i teraz, zależnie od tego, jak ten rolling average jest liczony, jeżeli on po prostu bierze wszystkie próbki z ostatnich 5 sekund, dzieli przez liczbę próbek, no to nagle ta średnia nam szybuje i nagle nas budzi w nocy. Mi się to zdarzyło. Mieliśmy serwis, który był używany przez klientów w jednej strefie czasowej. W nocy się nie działo prawie nic. Mało tego, on bardzo dużo cache'y używał. No i teraz, jak ruch był duży, te cache były cały czas świeże, cały czas populowane, więc czasy requestów były całkiem niskie. Ale w nocy nic się nie dzieje, nagle ktoś, nie wiem, nie umiał spać, postanowił jednak użyć tej aplikacji w środku nocy. No i co? Idzie ten request i musi obudzić te wszystkie cache. No i nagle się okazuje, że ten jeden request trwa dużo więcej niż myśmy się spodziewali, no i bach, page, tak? Requesty trwają więcej niż 10 sekund. Wstawaj, zrób coś z tym. Kolejny powód, dla którego deweloperzy nie przepadają za observability, bo często nie daje im odpowiedzi na ich pytania, dlatego że nie przechodzi przez cały ten stack technologiczny. To jest jeden powód. A drugi jest jeszcze taki, że często jest przywiązana do jednego dostawcy usług. O co chodzi? No w takim najprostszym możliwym mikroserwisowym scenariuszu mamy jakieś tam 2 serwisy, one rozmawiają przez sobą przez jakąś technologię do messagingu, jakiś message bus, nie wiem, Kafka. No i jak robimy takie rzeczy, to zazwyczaj staramy się uniknąć czegoś takiego jak vendor lock-in, czyli chcemy umieć wymienić tą Kafkę, nie wiem, na Kafkę, która będzie przez kogoś hostowana, a może na usługę typu AWS, nie wiem, jak oni się to nazywają, Kinesis. No i wszystko pięknie. Zazwyczaj troszczymy się o to, żeby funkcjonalność nie ucierpiała na tej naszej wymianie, ale teraz mamy to całe observability. Te wszystkie serwisy po drodze raportują na przykład fragmenty tych transakcji. No i teraz, co jeżeli się okaże, że ten serwis w środku nie jest w stanie zaraportować fragmentu transakcji albo, nie wiem, raportuje go w innym formacie? Tracimy nagle widoczność na to, ile to wszystko trwało, jak to wszystko działa. No i to rzeczywiście jest problem i był problem przez ostatnie parę lat. Dzieją się pewne ciekawe rzeczy, żeby to zaadresować. Nie wiem, czy wiecie, jest coś takiego jak Cloud Native Computing Foundation. To jest fundacja, która opiekuje się największymi projektami open source, której celem, misją jest sprawienie, żeby obliczenia w chmurze stały się powszechne, żeby ogólnie cloud computing stał się powszechny. Oni hostują na przykład Kubernetesa, ale też dużo innych bardzo, bardzo ważnych rzeczy. No i z końcem tego, oczywiście oni też zauważyli ten problem zarówno z monitorowaniem, jak i z traceowaniem. To, że brakuje tutaj standardów, że łatwo jest wpaść w jakieś pułapki, związać się z konkretnym dostawcą usługi czy produktu. Zaczęli go rozwiązywać, ale w taki sposób, że zaczęli robić 2 standardy. To nie były tak naprawdę standardy, to były bardziej rekomendacje albo rekomendacje jakieś tool. Nazywało się to Open Tracing i Open Census. No i wszystko było pięknie, ale mniej więcej jakoś, wydaje mi się, koło roku temu, może troszkę dłużej, doszli do wniosku, że największy problem jest taki, że te standardy są 2. W związku z czym z końcem tego roku tak naprawdę zespajają się, merdżują się do jednego projektu, który się nazywa Open Telemetry, który ma być takim pomysłem na to, jak raportować te wszystkie dane, jak raportować w szczególności trace'y w sposób, który będzie kompatybilny. Biorą w tym udział cloud providerzy,
Czyli teraz okaże się już, że jeżeli mamy cloud providera, jakąś jego usługę pomiędzy dwoma naszymi serwisami, to są bardzo spore szanse, że on będzie raportował też w tym formacie. Drugi taki projekt to jest OpenMetrics, który ma robić to samo, to znaczy tak naprawdę ma standaryzować ten format, którego używa Prometeusz. Natomiast on jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie. Pojawiają się też pomysły, żeby zacząć to standaryzować. Zupełna świeżynka, jak widzicie, 21 listopada tego roku W3C zaczyna też robić jakieś standardy wokół tego. No i co myślę, że o tym warto wiedzieć. Szczególnie jeśli teraz będziecie zaczynać, jeżeli będziecie się interesować jakimś rozwiązaniem do monitorowania waszego produktu, monitorowania, traceowania i tak dalej, to jest pytanie, czy to będzie zgodne z tymi standardami, z tymi wysiłkami? Być może warto. No i teraz tak. No oczywiście, że tych wszystkich danych, tych trace'ów i tych metryk nie wrzucamy nigdzie ręcznie, to robi kod. To jest jasne. No ale żeby z nich skorzystać, to potrzebujemy też wykresów, potrzebujemy też tych alertów, o których mówiłam. No i to jest część, która najczęściej jest jednak manualna, ręczna. Ktoś gdzieś wchodzi, ktoś gdzieś klika. No i tu są problemy. Jeden problem jest taki, że jak to jest wyklikany tak zwany dashboard, czyli ten zbiór tych wykresów, to łatwo coś tam przez przypadek zmienić. Drugi problem jest taki, że jeżeli ktoś zrobił zmianę w kodzie, na przykład zmienił nazwę metryki, to ta zmiana w żaden sposób nie jest na tych wykresach pokazana. Znaczy, jeżeli mamy proste wykresy, nazwa metryki i tu rysujemy metrykę, no to nie ma problemu, ktoś to pewnie zauważy. Ale jak na tym wykresie pokazujemy jakiś tam, nie wiem, iloczyn, coś tam dzielimy, kombinujemy, percentyle, to nie jest tak wbrew pozorom prosto się zorientować, że nagle zamiast jednej metryki mamy same zera. A zera mamy dlatego, że ktoś jej zmienił nazwę w kodzie. Po trzecie, jest bardzo trudno to zrewiuować. Jeżeli chodzi o to, żeby ktoś, jeżeli chcecie to mieć jako część waszego procesu w pracy, to znaczy macie takie wymaganie, że nie można wrzucić feature'a na produkcję, jeżeli nie wiadomo tak naprawdę, czy on działa i jak on działa, i chcecie mieć to po prostu jako część waszego codziennego procesu, to czegoś, co się klika, no trudno to rewiuować, trudno wymagać, żeby ktoś poszedł i przeklikał się i sprawdził, czy mamy do tego dobre wykresy. Nie mamy historii zmian. Jest bardzo trudno to zbackupować. Ja już też byłam w sytuacji, mieliśmy w zespole osobę, która się bardzo interesowała tak zwanym data science, analizą danych, zrobiła nam piękne te wykresy. Dashboardy były cudowne. Tylko to wszystko było na jakiejś tam Grafanie, to jest rozwiązanie open source, którą hostowaliśmy sami. Okazało się, hostowaliśmy sami. Zarządzaliśmy nią sami, ale oczywiście była na AWS-ie w tym przypadku, na EC2. AWS nam tą instancję ubił, ktoś się pomylił, nie podpiął tam właściwego dysku, bach, nie ma wykresów. Nie ma pracy tej osoby, która przez tam 2 tygodnie siedziała, kolorki, legendy i tak dalej. Oczywiście są jakieś rozwiązania do backupu, ale zazwyczaj mało przyjemne. XML-e, może JSON-y, no różnie z tym bywa. Kolejna rzecz. Jeżeli pracujecie w firmie, która szybko rośnie, która musi się zeskalować, to wszystko, co macie zrobione na przykład dla waszego środowiska, nie wiem, testerskiego albo jakiejś tam jednej produkcji, są spore szanse, że będziecie musieli to zrobić w innym środowisku. Nie wiem, trzeba je otworzyć w innym regionie, trzeba dołożyć drugie dla quality engineering, cokolwiek. No i znowu ktoś ma iść to klikać. Wreszcie, ciężko się tym dzielić, jeżeli to jest klikalne. No i teraz jest taki trend, kolejny buzzword, observability as a code. Moim zdaniem on się sprowadza między innymi do tego, żeby również tą część automatyzować. To znaczy nie tylko wrzucać automatycznie metryki i dane, ale też tworzenie dashboardów, tworzenie alertów, ono również może być automatyczne. Jak to może wyglądać? Mam takie bardzo znowu szybkie demo. Teraz tak, klikam tutaj na ekran, który mi pokazuje wszystkie dashboardy. Tu w górnej połowie mam jakieś defaulty, które są jakby nieważne. Tutaj na ten moment jest coś takiego, co się nazywa customowe dashboardy, czyli to są te, które ja utworzyłam na to demo. No jak widzicie, jest tutaj ten jeden, który wam wcześniej pokazywałam, nic innego. Tutaj mam taki kawałek kodu, który to, co będzie robił, to tak naprawdę będzie za pomocą prostego restowego API tworzył nowe wykresy. To jest parę skryptów pythonowych, które zaczynają się od tego, że mam tablicę z listami metryk, potem mam podefiniowane obiekty chartów. Tutaj jest troszkę jakichś tam obliczeń, ale one mówią tylko, jaka jest pozycja tego charta na całym dashboardzie. No i tak naprawdę pakuję to w jakąś strukturę, która jest
no właśnie, całym dashboardem i będę wysyłać do serwisu, który gdzieś tam siedzi. No i odpalmy to teraz. Pod spodem idą tylko requesty restowe. No i teraz jak to odświeżę, to mam nadzieję, że pojawił się drugi dashboard. Tak, rzeczywiście pojawił się tutaj. No i już mam jakieś tam kilka wykresów do mojej aplikacji. No i znowu to jest super prosty przykład, no ale wyobraźcie sobie teraz takie proste rzeczy na przykład, typu można wprowadzić legendę opartą o kolory. Tak, jeżeli chcemy mieć wspólny standard w firmie, jeżeli nasze requesty trwają więcej niż, nie wiem, 3 sekundę, chcemy, żeby się pokazywały na czerwono. Jakiś tam zakres jest żółty, jakiś zakres tam jest zielony. Można dużo rzeczy po prostu uwspólnić, jeżeli one są w kodzie. No i tak naprawdę większość tych rozwiązań, które są dostępne, łącznie z Grafaną, ma API, które pozwala automatyzować również tą część. No i tak, właściwie to zbliżam się do podsumowania. No i chciałam wam powiedzieć te parę rzeczy, przypomnieć. 5 punktów jest takich. Po pierwsze, jak widzieliście, ta obserwowalność jest coraz trudniejsza. W tym świecie opartym o Dockera, o mikroserwisy, o Kubernetesa naprawdę nie jest tak trywialnie powiedzieć, czy ten produkt działa. I to trochę nie jest tak, że nam to wyjdzie przez przypadek. Trzeba o tym myśleć. Druga rzecz. W tym świecie znowu cloudowo-mikroserwisowym problemy takie jak ten high cardinality labeling, jak high churn są powszechne. No i myślcie o rozwiązaniu ich, niezależnie od tego, czy sami implementujecie to rozwiązanie, czy używacie czegoś, zastanówcie się, czy będzie się dało je rozwiązać. W końcu, jak implementujecie obserwowalność, jak robicie wykresy, jak robicie tracing, jest tam dużo wyborów. Czasami, zależnie od tego, jakiego produktu używacie, czy robicie to sami, albo one zostaną wam zaprezentowane, albo czasami zostaną przyjęte jakieś defaulty. No i bądźcie tego świadomi. Bądźcie tym świadomi, że ten wykres może być przetworzony, że być może tam została użyta jakaś funkcja, która agreguje te dane w sposób i dlatego tak to wygląda. Być może ta agregacja nie jest najlepsza do tego typu danych, które macie. Bądźcie tego świadomi i wybierajcie je mądrze. Dużo się dzieje w tej sferze observability. Pojawiają się standardy, pojawiają się narzędzia. To jest naprawdę świeżynka, tak jak widzieliście, propozycja standardu jest z listopada tego roku. Weźcie to pod uwagę znowu, jak wybieracie, jak je implementujecie. Być może warto być w zgodzie z tym standardem, być może w przyszłości przyniesie wam to jakieś korzyści. No i w końcu te narzędzia do observability, one wspierają automatyzację na wielu warstwach. Nie tylko na wysyłaniu danych, ale też na przetwarzaniu ich, na rysowaniu ich, na alertach. Użyjcie tego, a wraz ze skalowaniem po prostu wasze życie będzie łatwiejsze. No i tyle. Tyle ode mnie. Dziękujemy ci, Marta, bardzo. To co? Myślę, że może zróbmy konkurs, a potem będzie czas na pytania. Ja sobie sama przypomnę, jaki był konkurs. Jakie 3 przykładowe funkcje mogą zostać użyte jako roll-upy albo te akumulatory do... Średnia suma albo ostatni odczyt. Jak najbardziej. Drugie pytanie, nie pokażę na slajdzie, bo z tyłu pewnie nie widać i przód ma przewagę. Jak się nazywa inicjatywa open source hostowana przez Cloud Native Computing Foundation, która ma na celu poprawienie stanu standardów, dostarczenie narzędzi związanych z tracingiem? Proszę bardzo. Jakbyś mógł jeszcze powtórzyć? No. Open Telemetrics. Zgadza się. Dobra, z moich pytań tyle, teraz czas na pytania od was. Dokładnie. Teraz przestrzeń do tego, żeby... To ja mam pytanie, może trochę dziwne. Co twoim zdaniem, jak twoim zdaniem lepiej jest zrobić to monitorowanie? Czy serwis sam wysyła dane, czy zrobimy coś, co będzie pobierało te dane z naszego serwisu? Czyli na przykład, jeżeli chodzi o Influxa, to Telegraph.
Pewnie nie ma na to idealnej No odpowiedzi, właśnie, rozumiem. śmieję się, że to będzie ulubiona odpowiedź wszystkich konsultantów IT zależy. Ale myślę, że lepiej zazwyczaj, chyba łatwiej jest, jak serwis jednak wysyła dane. No bo tak pojawiają się różne pytania, nie wiem, jak często odpytywać, co robić, jak nie ma próbek, ile czekać na te próbki. Wydaje mi się, że łatwiej te problemy rozwiązać po stronie serwisu i tam też można jakieś przetwarzanie już po prostu zaaplikować po tej stronie. Okej, dziękuję. Znaczy, bo zastanawia mnie tylko kwestia tego nad odpowiedzialnością serwisu. Czemu właśnie miałby serwis poza, powiedzmy, tą logiką biznesową, miałby jeszcze coś wypychać? No, czasami się pojawiają Znaczy, takie... najczęściej to się realizuje w ten sposób, że chodzi agent, jakiegoś rodzaju agent obok serwisu. Serwis pisze, czy wysyła dane tylko do agenta, a agent potem wysyła gdzieś już dalej. No, chodzi też o to, żeby nie obciążać czasowo tego przetwarzania. Nie? Okej, dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Czy może mamy jakieś pytania? Na live? Nie. Mogą być dziwne. Może być, nie rozumiałem tego słowa w trzecim zdaniu. Nie ma problemu. Ja mogę zadać dziwne, jak pani prosi, to nie ma sprawy. Czy opłaca się w ogóle to robić? No, Bo z tego, co zrozumiałem z prezentacji, a zrozumiałem niewiele, powoduje to wiele roboty, Zgadza się. i która powoduje dalniejszą, jeszcze większą robotę i wstania nocami, to czy opłaca się to robić? No Czy robić to ad hoc, fixing i takie rzeczy? To zależy, ile ciebie czy twoją firmę kosztuje, że twoje rozwiązanie nie działa. W sensie, jeżeli robisz prototyp, to absolutnie nie ma sensu, chyba że dla zaspokojenia twojej ciekawości, tak? Ale jeżeli robisz serwis, którego używają, nie wiem, służby typu... Ja pracowałam wcześniej w firmie, która robiła oprogramowanie między innymi dla policji, dla straży pożarnej. U nich oprogramowanie nie może działać. Nie może nie działać. Tak. Późno jest. U nich oprogramowanie nie może nie działać i to już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi po prostu o zdrowie czyjeś, o życie ludzkie. Ale taki bardziej standardowe przypadki typu sklep internetowy. Ile ciebie kosztuje, że nie wiem, przez pół godziny nie będzie serwisu? No bo teraz tak, jak masz to zrobione, to masz szansę się o tym dowiedzieć 3 sekundy, 10 sekund, zależy jak masz tam alerty, jak masz to czułe. A jeżeli nie masz tego zrobionego, no to co, czekasz aż ktoś zadzwoni. No i teraz to może być różnica między downtime'em, no właśnie 2 minuty nie działaliśmy, a nie działaliśmy kilka godzin. Więc to wszystko się przelicza po prostu na pieniądze. Plus to, jeżeli to jest zrobione, no to mamy oczywiście możliwość reagowania automatycznie. Jeżeli wiemy, że mamy jakiś tam error rate, cokolwiek, coś w serwisie nie działa, to możemy zapiąć różnego rodzaju narzędzia, które, nie wiem, zrobią restart chociażby, tak? I spróbują to wszystko naprawić automatycznie. Bez tego to zawsze jest człowiek, to zawsze jest ktoś, kto musi popatrzeć. A i zresztą i na co on patrzy? Na logi? Loguje się po SSH na maszyny, szuka po logach? No, przy 3 maszynach, przy jakimś małym serwisie może, nie? No ale jak już 12 000 EC2 chodzi, to jest gorzej, nie? Coś jeszcze? Też to tylko szczegóły, ale kilka razy wspominałeś o Prometeuszu. Aha. Ja wygooglowałam, to chyba tylko jakiś film się wyświetlił, więc proszę cię wytłumacz. Prometeusz to jest takie rozwiązanie open source, taki backend, który służy właśnie do przechowywania metryk. Chyba najbardziej powszechny tak naprawdę. Można go zarówno postawić u siebie, to znaczy ściągnąć sobie Prometeusza, zainstalować go gdzie się chce. Są też wersje hostowane również jako usługa. Mamy kolejne pytanie. Teraz pytania, które łączy pierwszy i drugi dzisiaj prezentację. Czy stosujecie w swojej pracy AI w jakiś sposób w tych rozwiązaniach, które związane z tracingiem i tak dalej? Staramy się stosować AI. To znaczy, ja też jestem programistą i jestem sceptyczna i często tam, gdzie ludzie mówią AI, to ja mówię statystyka, ale tak, stosujemy. To znaczy, przede wszystkim myślę, najciekawsze pole zastosowania AI w tej dziedzinie to jest to, co zrobić, jak coś nie działa. To znaczy, jaka jest odpowiednia akcja do podjęcia w tym momencie. Czy to jest restart, czy to jest dołożenie instancji, czy to jest jeszcze coś innego. Więc tego typu próby się jak najbardziej
jak najbardziej pojawiają. Zresztą przepraszam, tak mi się przypomina, samo ustawienie alertów, to znaczy kiedy na danej metryce należy już powiedzieć, że jest problem. Jeżeli ma się dostęp do kilku systemów, to bardzo dobrze można się nauczyć na kilku z nich, w którym momencie należy zgłaszać problem i być może następnej osobie już zaproponować. To są te progi, ponad którymi jest problem, ponad którymi ktoś powinien popatrzeć. Rozglądam się, ale chyba już nie widzę. Także Marta, bardzo Ci dziękujemy Dzięki. Za wykład i prelekcję. Osoby, które wygrały, za chwileczkę dostaną prezenty, a teraz zapraszam Was na poczęstunek. Będzie też okazja do zapytania naszych prelegentów już powiedzmy w mniej oficjalny sposób, więc jeśli macie pytania, które gdzieś się pojawiły, a gdzieś powiedzmy były obawy przed zadaniem na forum, to teraz jest też dobry czas. Jesteśmy tutaj, z tyłu za nami jest poczęstunek, także zapraszamy.